Siema, tutaj Łukasz Łuki-Woźniak I Przemek. i witamy Was w kolejnym odcinku Kawy, rozmówek i planszówek. Witamy naszych widzów stałych, ale też witamy tych wszystkich, którzy przyszli zainteresowani tematem Wiedźmina. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią gramy w grę. Gramy w grę z dodatkiem, Tak. na który chyba nasi widzowie oddali najwięcej głosów. Nie tylko widzowie, ludzie, którzy po prostu są Wiedźminem zainteresowani. I to Tak. jest dodatek, jaki, Łukasz? Tak, więc na tropie potworów dodatek, który dzisiaj mamy, jest dodatkiem modułowym. Tak jak Przemek mówi, na naszym Discordzie go wybraliście, żebyśmy w niego zagrali, a więc w niego zagramy. Oczywiście mam nadzieję też, że inne gameplaye gdzieś tam się będą pojawiały, więc poznacie różne dodatki z różnej strony. No a my dzisiaj zgodnie z zapowiedzią gramy przeciwko sobie, chociaż też w głosowaniu był dodatek kooperacyjny, ale woleliście, żebyśmy zagrali przeciwko sobie. Gramy przeciwko sobie, gramy z wszystkimi modułami tego dodatku tak naprawdę, więc mamy zaawansowane karty akcji, mamy mutageny, mamy petardy i mamy słabości potworów oraz ich specjalne ataki. I teraz tak, nie będziemy tłumaczyć dzisiaj wszystkich zasad. Tak. Będziecie, mam nadzieję, widzieć w trakcie, jak te specjalne karty czy specjalne rzeczy się pojawiają, jak to wygląda. Gdzieś tam mam nadzieję, że uda się to złapać. A my oczywiście będziemy też w trakcie starać się opowiadać o tym, co tu się dzieje, dlaczego się dzieje i tak dalej, ale gramy na serio. Jeżeli widzicie już teraz, że ten filmik trwa jakąś ogromną kupę czasu, to naprawdę śmiało możecie sobie to na delikatnym przyspieszeniu obejrzeć. My się nie obrażamy. Nie obrażamy się oczywiście. Oglądanie, jak ktoś gra w grę, to nie jest to samo co zagranie w tą grę, więc nie możemy się doczekać, aż wy będziecie mogli do Wiedźmina sobie usiąść. Tak. Warto też dodać, że będziemy oczywiście czytali te karty przygody. Korzystamy tylko z tych podstawowych, nie wkładaliśmy żadnych tych dodatków, ale no to też może oznaczać spoilery, więc no po prostu warto mieć to z tyłu głowy na uwadze. Założyliśmy się z Przemkiem o to, że przegrany zajmuje się dzieckiem / dziećmi wygranego, żeby wygrany mógł z żoną pójść do kina i trzeba to jakoś udokumentować. Tak. I wrzucić gdzieś online. Tak. Więc taki jest zakład. Ja mam jedno, Łukasz ma 4, ale jakoś to będziemy musieli pogodzić. Ale za to ja pójdę na awatara, żeby się to wyrównało. Dokładnie. A więc tak, mamy rozłożone wszystkie rzeczy, mamy po karty potworów tutaj, używamy zwykłych kart potworów tylko po to, żeby one tutaj sobie leżały jako przypomnienie, jaki potwór gdzie jest, a tutaj mamy te większe karty potworów, z których będziemy odczytywali słabości, tu są też ich specjalne ataki. W naszych taliach mamy też wtasowaną dodatkową kartę dla naszego Wiedźmina, więc no jest tutaj tego wszystkiego trochę. Okej, no to w takim razie ja pozwolę sobie zacząć, Przemku. Śmiało. Jak zwykle w swojej turze wykonuję 3 etapy, 3 kroki. Jak ja już będę wybierał kartę, to oczywiście możesz sobie jechać. A więc tak. Zagram sobie kartę z górami, tak, żeby poruszyć się do Beauclair i dobieram sobie miksturę. Czyli już będziesz walczył. Nie, ale się, no może. Chcę pójść lasem tutaj do Wengerbergu i teraz w tym Wengerbergu robię 2 rzeczy. Po pierwsze poznaję pewną słabość Ekkimy, a więc jest to numer 6. Numer 6. Ekkimy są niezwykle szybkie. Nie wiem, czy wiedziałeś, Przemek. Potrafią z łatwością uniknąć ostrza, lecz ognisty podmuch znaku Igni zdoła strącić je na ziemię. Ups! Jak otworzę talię wytrzymałości, jak będę miał w ręku lub w talii, odrzucam Igni i zadaję 2 obrażenia od razu. Odrzucasz Igni w jakim sensie? No kartę z napisem Igni muszę mieć. po prostu. Muszę rzucić znak Igni na początku i 2 spalone jest. A ja to zachowuję. Ty nie masz tej wiedzy, więc ja niepotrzebnie może czytałem. Tak. I od razu oczywiście odkrywamy kolejną to może słabość. umówmy się, że nie będziemy czytać w trakcie, tylko już podczas walki, bo i tak będziemy musieli sobie to przypomnieć, jeszcze raz przeczytać. Mechanikę tak, ale fabułę możemy czytać od razu. Tak? Mnie od razu fabuła jara. Dobrze. 17 się pojawia, czyli Stygga, czyli ty tutaj jesteś, więc losujemy kolejny żeton. Zawsze tak to wygląda. A więc mamy 16 również blisko. Też może się czegoś o Ekkimie dowiedzieć. Ale ja też w Wengerbergu odpalam to pole, więc kartę o wartości 0 moją spalę i za to pozyskam kartę Bitewny Trans. Tak, dobrze widzisz, jest to karta wielokolorowa.
I ty za nią zapłaciłeś dodatkową kartę? Od Wengerbergu spaliłem spaliłeś, i o dobra. jedną droższą kupiłem. Pojawia się nowa w jej miejsce. Mhm. I zagrywam bitewny trans, żeby już zakończyć mój ruch. Podnoszę sobie alchemię. Okej, dobieram sobie drugą miksturę. Jeszcze nie chcę Czy petard. ty, Łukasz, pamiętasz mniej więcej, jakie tam są funkcje na tych kartach? Tak, Czy absolutnie. Od razu wytłumaczę. Mhm. Więc tak, uskok działa w taki sposób, że jeżeli tracę tą kartę jako Mhm. stracone życie, to moja tarcza podnosi się o 2, czyli to jest Mhm. taka defensywna karta, dosyć mocna. Mhm. Siła sugestii działa w taki sposób, że pierwsza zielona karta Mhm. przedłużona da obrażenie, a jak pojawi się później druga zielona, 3 obrażenia dodatkowe. Mhm. A tutaj jest akurat fikuśna karta, Krąg Ard. Ona ma 4 przedłużki, każda ma inny efekt, a jedna z nich jest losowa. I ona może być 0-2. Mhm. A więc taki możesz, prawda, Dobrze. czary mary. Więc skończyłem, Przemku, i jak jestem w tym ban art, to wyjdę sobie poza miasto, czytaj. Dobrze. Uwaga, uwaga. Widok martwego Wiedźmina pozostawia zadrę nawet w sercu kogoś na pozór wyzutego z emocji. Szczególnie, gdy jest to Wiedźmin z twojej szkoły. Oj, oj, oj. Kopiąc mu grób na środku niewielkiej polany, podejmujesz decyzję, że nie pozostawisz tej śmierci bez reakcji. O kurczę, to jest emocjonalny ciężar na mnie spadł. Początek gry. Uwaga. A. Zabierasz medalion i miecz martwego Wiedźmina, aby umieścić je na honorowym miejscu w szkole. Mhm. B. Próbujesz ustalić, co zabiło twojego przyjaciela. Kurka wodna. Oba szlachetne. No, szlachetne. Medalion powieszę. Powieszę medalion, tak Dobrze. sentymentalnie. Dzięki twojemu działaniu pamięć o towarzyszu i przyjacielu przetrwa wśród waszego cechu. Mm. Zadanie. O, I teraz jest tutaj obszar twojej szkoły. czyli muszę wrócić do mojej szkoły. Mhm. I tam coś zrobić, I tak? po wejściu coś tam przeczytamy. Ups. Dobrze, dziękuję. No to mam taką misję. I teraz Przemek, ja dobieram sobie 3 karty, kupuję sobie nową, odrzucając karty z ręki, a ty możesz już poruszać się, wyruszyć ze stygi. Dobrze, więc ja sobie górami przemierzę do tego miejsca. Art Modron. Tak, i Dobrze podnosisz przeczytałem? atak, bardzo dobrze, no. Podnoszę atak. Ja tutaj, Łukasz, strategię statystyk bardziej. No ja też mam pokusę statystyk, bo bym chciał dostać mutagena. Ja właśnie po tym mutagen zmierzam. Czekam na ciebie, gdyż Gramy w kościanego. los mnie tutaj w pokera. Dobra. Jak to... Los chce ze mną grać w pokera. O, los chce ze mną grać w pokera. To Dobra, ja sobie kupię uskok. To Krawczyk? Tak, dokładnie. No więc to, wchodzisz w złotówkę, tak? Tak. I 2 złota Mhm. Z banku. z banku. Ja sobie tutaj otworzę dodatkowy bank i rzucamy. Mhm. 1, 1, 3, 5. Ja mam parkę z nadzieją. O, mamy prawie identyczny wynik. Mhm. To teraz patrz, Przemek. No. Chłop z tej parki robi karetę. 3 zrobił chłop z tej parki. No i już jesteś... Remis niestety w razie czego wygrywasz, ale raczej się nie zapowiada. No niestety. Ajajaj. No Przemek, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Żeby tak było, Łukasz, żeby nie było tak, że raz się przegrywa i drugi raz też się przegrywa. Żebyśmy tutaj, wiesz, nadziei robili, bo zaraz wrócę. Dobrze, więc idąc za ciosem, to ja skoczę sobie do Glenmore. Dobra, no to podnosisz sobie szybkość swoją oraz Tak. słabość odczytujesz. Tak, Mantikory. tak. Podnieś żeton Mantikory, jaki tam masz numerek? 1. Jedynka. Mantikora to krzyżówka lwa, skorpiona i nietoperza. To akurat było dosyć łatwe do odczytania. Tak. Trzeba przyznać, że każdego z tych że z każdego z tych zwierząt wzięła to, co najbardziej niebezpieczne. No i zachowujesz sobie ten żeton i przed utworzeniem talii będziesz mógł sobie dodatkowo dobrać kartę żółtą. Więc masz większą rękę, będziesz miał na start. No i Dobrać dodatkowo kartę żółtą ze swojego discardu Okej. albo ze swojego deku. Okej, Nie? rozumiem. Dobrze, jeszcze mam 2 karty, więc to Tak. nie koniec moich przygód, ponieważ miałem więcej kart na początku, Tak, ponieważ byłem drugi. tak jest. Tu się pojawia nowa słabość Mantikory w Cidaris. Dobrze, no to ja w takim razie, bo tu jest połączenie. Tak. Okej, czyli dobierasz złotówkę i wyruszasz w poszukiwanie tropów. Jaki chciałbyś trop odnaleźć? Poczekaj, bo mamy teraz tutaj Mglaka i... Nie, mamy Mglaka, Ekimę i Mantikorę, dokładnie. Kima jest na pierwszym. i Mglak na też pierwszym, Mantikora drugi poziom. Dobrze, no to może Mglak jest Ja tu. raczej się sadzę na Ekimę.
ale też na mglaka. Tak? No, też na mglaka. Czyli zostawiasz mi tylko... Ale Dobrze. coś już tam wiesz o Manticorze. Dobrze, bo ty masz trop jakiś? Nie, ty masz Nie, tylko po mam prostu słabość. i ty masz... Tylko i aż. Ty masz słabość do kogo? Bo mi się tu odbija? Ja słabość Ekima. Ekima. W sensie my rywalizujemy, możesz mi ją sprzątnąć sprzed nosa tak zwanego. No to poproszę. Dobrze. Jak To- tak zachęcasz? Zachęcam. To masz na dychu, niestety. Mhm. No i jak tam wejdziesz, to złotóweczka. I będę pierwszy wtedy. Jak będziesz walczył. No to ja już tym bardziej czuję... Ale nie, ja o mglach bardziej myślę właśnie O mglaku, tak? o mglaku, To przepraszam. tak Mhm. przy No okazji. i mam jeszcze jedną kartę, Łukasz, bo ty Tak. myślisz, że to jest koniec ruchu, a to się nie kończy, tak historia. Poproszę i mogę wziąć, rozumiem, od razu petardę, tak? Nie, jakbyś Bo muszę wymienić. musisz wymienić. To Bierzesz poproszę. miksturę Mhm. jedną najpierw i Przemek, chcąc nie chcąc, ale dowiadujesz się czegoś o Ekimie, Tak. więc coś jednak mi mówi, że ty chcesz na nią iść. Mhm. Ci, którzy mówią, że Ekimy to jedynie przerośnięte nietoperze, zwykle nie żyją zbyt długo. Tak jest. Po utworzeniu talii będziesz sobie dobrał kartę, a jakbyś miał trop, to dwie. No Mhm. więc ja tym bardziej czuję się zachęcony, żeby tą Ekimę sprzątnąć. No dobrze, Ja Przemek. chciałbym powiedzieć, że ja tak nie uważam, że to są przerośnięte Nietoperze. nietoperze. Myślę, że to jest poważna sprawa. Miasto czy okolica? Miasto. W zimnej i ponurej izbie, na bardzo ubogim sienniku leży starzec. Hmm. Na twój widok próbuje coś powiedzieć. Rozpoznajesz słowa dopiero wtedy, gdy przykładasz ucho do jego ust. Przyjaciel sprzed lat. 120 urodziny. Udaj się z życzeniami. Mężczyzna oddycha coraz płycej. A. Obiecujesz przekazać życzenia? Mhm. B. Przygotowujesz lekarstwo, które uśmierzy ból. Hmm. No znów raczej masz... Ja przekażę życzenie, Przekażesz ja życzenia. wysłucham jego prośby. Mężczyzna mówi, gdzie mieszka jego przyjaciel. Masz zadanie na górskim obszarze, na północy dalekiej i tam się coś dzieje. Rozumiem, dobrze. No i dobierasz 3 karty, kupujesz nową, a ja już też sobie zacznę podróżować, ponieważ przyznam szczerze, wsłuchałem się w twoje ruchy i nie skupiałem się na moich za mocno. Dobrze, i teraz tutaj, dobrze. To ja sobie wezmę po prostu. Mhm. Tak. Dobra. Poruszam się w góry i w Kermoren za 2 złota podnoszę sobie atak. Mhm. Następnie poruszam się do Wyzimy. Mam 0 złota, więc dobieram złoto. Mhm. I tu mam pewne pokusy. Czego by się nie... Pozbędę się tej karty jednej. Łukasz, bo wiesz, ty możesz pójść walczyć teraz, bo czujesz mój oddech na plecach, a może ja cię próbuję wrzucić na niegotowego na potwora właśnie. Tak myślę, no. Więc nie pójdę walczyć teraz. Bo jestem niegotowy. Aczkolwiek przez moment zrobiło mi się czerwono przed oczami i chciałem iść, ale potem Tak. skalkulowałem to w mojej Tak, głowie, tak. i że jednak nie dzięki. Mhm. Dobra, to pojadę sobie teraz do mojej lokacji. Mhm. I Tam masz swoją kartę. tak, dokładnie. I teraz mi czytasz 42. Czyli ty zabrałeś... Zabrałem ten medalion do domu i wieszam w szczególnym miejscu, Dobrze. bo to była szczególna dla mnie osoba. Wszyscy Wiedźmini, którzy przebywali akurat w okolicy, przybyli do waszej warowni. Miecz i medalion złożono u szczytu stołu. W ciszy wzniesiono toast za poległego. Nazajutrz korzystasz z obecności w szkole, aby odwiedzić salę treningową. Wiedźmin, z którym przechodziłeś próby, proponuje ci sparring jak za dawnych lat. I teraz tak, pierwszy lub drugi lub trzeci lub czwarty lub piąty poziom Wiedźmina. Ty masz który, przypomnij mi, Łukasz? Mam pierwszy poziom Wiedźmina. Dobrze. Podnieś swój poziom dowolnego atrybutu o 1. O, dziękuję. Czyli to jest taki, wiesz, spotkaliście się na stypie, ale przy okazji pogadałeś z wujkiem i czegoś się nauczyłeś. Podnoszę sobie moją zbroję Rozumiem. i... Ty tak podniosłeś i było 42? No, Deka, co? Jakie ty masz wiedźmińskie zdolności, Łukasz? Wiedźmińskie dłonie. Och. Albo nie, podnoszę sobie obronę, bo chcę pojechać do Glenmore i podnoszę sobie teraz moją zbroję i podnoszę mój poziom, poproszę 3 mutageny z wierzchu i sobie wybiorę jeden z mutagenów. Raz, 2,
3. Ajajaj, jeśli twoją kombinację rozpoczyna zielona karta uniku i kończy czerwone. Ojojoj. Oj. Dobrze, czerwony mutagen sobie pozyskuję, dziękuję bardzo. Te idą na spód. Ja teraz Przemysławie na koniec mojej tury. A dla odmiany chciałbym zostać w mieście również. Kobieta na łóżku zawodzi z bólu. Świeże poparzenia na jej twarzy wyglądają okropnie. Prawdopodobnie już nigdy nie odzyska wzroku. Od jej syna dowiadujesz się, że kobieta nie pochodzi stąd. Przyjął ją pod swój dach, gdy banda znudzonych wyrostków z jej okolicy wymyśliła sobie zabawę. Udają się do legowiska starej Mantikory i zdobywają jej jad. Potem zakradają się na dachy, aby wylewać żrącą ciecz na przypadkowych przechodniów. Pechowo trafiło na jego matkę. Niewychowana młodzież. Głupie zabawy. No. A. Przynosisz kobiecie ulgę w cierpieniu. B. Dowiadujesz się, skąd pochodzi kobieta. Przynoszę jej ulgę w cierpieniu. Ja się zastanawiam, czy to będzie śmierć, czy jednak jakaś maść. Nie, no mam nadzieję, że maść. Ulga w cierpieniu. Uwaga. Maści i okłady, które przyrządzasz, przynoszą kobiecie ukojenie. Okej. Usypia. Syn jest wdzięczny. Odrzuć 2 karty eliksirów. O, super. Masz takie? Mam 2. Pobierz 3 żetony złota z banku i weź dowolny żeton tropu. Oj, to był dźwięk, proszę nagrać, to był dźwięk właśnie takiego, nie wiem, Mantikory czy jakiegoś... To był dźwięk Ekimy. No. Poproszę Ekimę. trop na Ekimę w takim razie. Dobieram 3 karty, kupuję sobie nową. Serce rośnie. Robi się nieznośnie. A, ja miałem kupić tą Ciśnienie kartę. rośnie i rośnie. Ja miałem kupić tą kartę. Dobrze, Łukasz. Ja w takim razie przejdę tu. Czuję, że znowu los chce ze mną grać w pokera. Dobrze. 3 w puli. Nie ma gwarancji, że za drugim razem będzie wygrana. Wiesz, Tak, Łukasz, obiecałeś przed chwilą, bo to się, wiesz, że to się nagrało. On ma 3 trójek na razie. Takie Ja sytuacje. mam 2 pary. 2 pary. No to on teraz z tej trójki zrobi fulla. Mhm. Nie, zrobił karetę. Jak rzucisz pokera, czyli 5 tych samych, nie, wyższa kareta też wygrywa. Tak, czyli muszę 2 szóstki rzucić. Albo 3. No dobra, czuję, Ale- że los mnie chce bardziej określić. Wychowawczy to jest partia. Tak, ale co, raz się przegrywa, raz się wygrywa, Łukasz. Przemek, nic nie gwarantujemy i to jest lekcja. Może żeby nie Ja czuję, korzystać z że hazardu. kasyna zarabiają jednak. To w takim razie przejdę się na pole numer 10 i tu coś się z tym wiązało. Tak, Okej. zrobię sobie trochę. Czyli jednak to złoto przez cały czas do mnie wraca w jakiś sposób. Tak. Dobrze. Dobrze. No i teoretycznie ja tutaj mógłbym zapłacić za coś, prawda? Żeby sobie coś Mógłbyś podnieść. zapłacić 2 albo ewentualnie 3 za atak. Nie możesz podnieść szybkości. Tak. Ale powiedzmy, że podniosę sobie za 2 złota. Podniosę sobie moją alchemię i dobieram... Miksturę, albo ją odrzucę, żeby dostać petardę. Poczekaj. No nie. Poproszę po prostu. Mhm. Dobrze, mamy to. Rozumiem. W takim razie pójdę sobie, Łukasz, tutaj. Znowu mikstura. Mhm. Do mikstura czy petarda? No to petardę daj. Ajajajajajajajaj. Ja sobie później przeczytam. I podnosisz Podnoszę, żeton. tak. No to tu masz słabość akurat w tym wypadku. Masz, odkryłeś słabość mglaka. Gdy mglak rozpłynie się w powietrzu, znak art zmusi go do zmaterializowania się. Ups, jak odrzucisz jedną fioletową z ręki na początku, to 3 obrażenia mu zdejmujesz. Mglakowi. No i on na strzała potem jest. Rozumiem.
No i ostatnim swym ruchem. A poczekaj, bo ja od razu odkryję kolejną słabość. Na 13 się pojawia, czyli tutaj. O, fajno. Mhm. Ostatnim swym ruchem pójdę tu, przeczytam wszystko, co się dało. Odkrywasz? Piątka. A, no czyli ty dalej Manticora. Mantikory mogą latać dzięki błoniastym skrzydłom. Aby pozbawić potwora jednego z jego największych atutów, wystarczy je uszkodzić. Osłabiasz jego konkretny atak, wzbicie się w powietrze. Ten jego pasywny atak osłabiasz. Osłabiam, czy go nie ma, tak? W sensie dokładnie tak, że jak wyjdzie po raz pierwszy, to go anulujesz. Ale to działa tylko tak, że jeżeli ja z nim walczę, Tak. to tego nie Ja nie znam tych faktów. Dobrze, no i podnoszę sobie Tarczę. i 3 poproszę mutageny. Wybieram jeden z nich. Czyli trochę z gapu i z gapula. Trochę z gapu i z gapula. To ja od razu odkryję. Dobrze. Tu słabość Mantikory w loch i HR się pojawia. Dobrze. I tu na spół odkładam, rozumiem, tak? Dobieram 3 karty. Które mi zostały. I... Oj. Jakie tu karty zostały, Łukasz. No Mocne? dobrze. No dobrze, no wezmę sobie darmową taką kartę. Dobra. I... Rozumiem, że jeszcze nie tasuję tego. Nie. A bo ty już dobrałeś, ale jeszcze nie wybrałeś. przeczytałem. Tak, dobrze. No to możesz mi przeczytać. Poczekaj, bo żebym ja teraz się zorientował. Tutaj miałem 2, dobrze. To zostańmy w mieście. Ważenie mikstur nie jest proste, nawet dla doświadczonego Wiedźmina, szczególnie gdy za plecami bezustannie kręci ci się srogi władca tych okolic, a jednocześnie ojciec dziecka, które masz wyleczyć. Długo jeszcze? Mój syn cierpi. Mimo starań czuję, że coś idzie nie tak. W pewnym momencie z kotła bycha dym śmierdzący siarką i zgnilizną. Czyli ja pomagam chorym, a ty nie potrafisz prostego lekarstwa zrobić, dobra? A. Próbujesz dalej? B. Przyznajesz się, że nie pomożesz jego dziecku, ale pomścisz je, zabijając potwora odpowiedzialnego za zatrucie. Wiesz co? No... Opcja B. Opcja B poproszę. Władca jest załamany. Odprawia cię bez słowa. Walczysz z bestią, aby zagłuszyć poczucie własnej słabości. Podnoś poziom zdolności specjalnej o 1 i tarcza, która powinieneś mieć na 2, spada ci na 1. Dobrze. Więc potwór cię trochę walnął, ale coś tam się nauczyłeś. I czyli ty, rozumiem, Przemek, już w ogóle dobrałeś karty, więc ja już w ogóle mogę jechać. Możesz tak, jestem jakby gotowy. To ja w takim razie tak naprawdę musiałbym wybrać, czym bym zaczął najchętniej. Bo czuję, że jak ja nie pójdę walczyć z tą Ekimą, to ty pójdziesz. Co ty? Tak, tutaj Ja się sadzisz. idę na 2, tylko akurat Ekima jest po drodze, ale ja ją wymijam. Ja jeszcze nie jestem gotowy, Łukasz. No dobra, ja mam trop. Mam mutagen, który może mi tutaj zadziała. Dobiorę sobie to. Dziabnę go raz na start. Mam słabe karty w ręku. Mam bardzo słabe karty w Jeszcze ręku. musisz tam dojść. Więc ty nie bierzesz miał tych kart w ręku. Ja będę miał to. Dziabnę go ardem jednym. Dobra, Przemek, nie bójmy się tego. Idę tutaj. Cintra, podnoszę miksturę. Kurka wodna straciłem. O! No i tak można zagrać. Dobra. Wody. Podnoszę sobie tarcze moje. Pyk. Obrona na 3. Lasy, czyli Joker. Wchodzę tutaj. Zagram. Wiesz? Czyli rzucasz ty, Przemo, za lokalnych. A ja bym mógł z tobą w ogóle zagrać. Jeszcze ciebie ograć. O! To w Cidaris gram z tobą. Mógłbyś mnie ograć w pokera, tak? No, gramy. A rozumiem, że ja też mogę na tym coś zyskać. No, Tak. ja wchodzę 1, ty wchodzisz 1 i teraz jeden z banku wchodzi, ten z nas, kto wygra, bierze to 3. Ja mam dobrą pasę ostatnio, także Łukasz... Ajajaj, 1, 2, 3. Aj, prawie. Dobra, niestety. Ja mam parę. Ja też mam parę.
Co No teraz? i ty pierwszy przerzucasz, bo ja zainicjowałem to spotkanie. Ty masz Proszę. parę czego? Szóstek? Mam parę szóstek, no. Nic. Full na piątki na trójkach. Dobra. A, Przemo, Łukasz, patrz na to. no, dawaj. O, trójka szóstek tylko. No, gdybyś tu miał parę, to pewnie byś wygrał, nie? No tak, no bo miałbym na szóstkach fura. Dobra, To był dobry deal, Łukasz. to był błąd. W takim razie w ogóle cofnąłem się. Wróciłem do ciebie. Dobrze, Przemo. Już nie bądźmy A tak co, grasz drugi raz w pokera? z chłopami, żeby się odkuć. No dobra, dajmy to, no. Odkujmy się. Ty grasz teraz za chłopów, teraz już nie pójdzie na pewno. Trzeba się odkuć. Ja wiem, że my mamy Ja mam wszystkie parkę. najgorsze symptomy hazardu. Ja też mam Tak. parkę. Ty rzucasz pierwszy. Proszę, no zostań z parką. Parka dwójek, pyk. Dwie pary, trójki na dwójkach. No dobra, no ja wyrzucę coś lepszego, no. Proszę cię. Masz, no. Mam 3. Dobra, odkułem się. Wszyscy jesteśmy do przodu. Mhm. Walczę z Ekimą. 12 kart stąd wyciągnij. Wiesz, czego ci życzę, Łukasz? Ja odpalam na początku tą umiejętkę, że zagrywam znak i ona traci 2, zadaje 2 obrażenia. Czyli ona najpierw tak naprawdę ma 10 życia. Czyli od razu mogę dobrać 10, tak? Tak, no 2 możesz od razu odkryć, nie? Bo może wyjść 8, 9, 10 i jedna 12 wyciągnij, 12, tylko normalnie je odkrywasz, bo ona może mieć też regenerację. No nie zadziałała niestety. Lub stety. I teraz tak. Tak. Już to robię. Mhm. Bo ja go sobie odrzuciłem. Mam kartę w ręku jedną, tasuję mój cały deck. Mhm. Dobra, potasowane talie. Jej cecha na mnie nie działa, bo mam trop, jadę pierwszy. I tak zacznę sobie skromnie. Tak. Zagram Mocne jedno uderzenie. mocny jeden znak art. Mhm. Nie wiem, czy to poczułeś, ale W sensie ja nie, bo ja to nie jestem ja. To... jej spada jedno, a ja dobieram sobie 2 karty. Mhm. Potwór ignoruje 2 z kolejnych obrażeń zadanych w tej turze, czyli 0, bo już nie ma żadnych. Wiedziałem, że ją trzeba tak kuć. Mhm. Życie przed oczami. Mówisz, czy szarżuje, czy gryzie. Gryzie. Gracz obniża swój poziom alchemii o 1 oraz Szut. otrzymuje 0, 1 lub 2 obrażenia w zależności od poziomu potwora. 0, bo poziom jest Tak. pierwszy. Szut, obniżasz ale straciłem alchemię. No dobra. To ja, Przemek, znowu tak... Dziabnię Znaczy, bo ja chcę stracić tarczę, Mhm. bo ja potrzebuję stracić tarczę, żeby zbroję odpalić. Tak. Mhm. Znowu ją tak tylko ukuję lekutko za 1 i dobieram sobie 2 karty. Dobra, teraz to nic nie dało. Ups, Dobrze, i teraz ale mam ja? teraz kombosika. Teraz to było rozpłatanie, ale takie Tak. delikatne. Szarża. 4. Raz, 2, 3. Trochę wygrakałem, że ja chcę te obrażenia. Dobra, i spada mi ta karta. Mhm. Dobra, to ja teraz robię mocniejszego komosa w końcu. To tak, odpalam tą moją cechę zbroja, czyli mam 0 tarcz, czyli podnoszę tarczę i dobieram kartę. Pyk. Mhm. I robię tak. Znak Irden, który przechodzi w falę uderzeniową, która przechodzi w szybkie... A nie, zaraz, bo ja się... Żebym ja nie przestrzelił, nie stracił. To nie jest tak dobrze, żebym ja ją tak rozpłatał. No dobra, Mhm. żartowałem. Rzeczywiście muszę spokojnie ją bić. Więc robię falę uderzeniową i szybkie cięcie. Mógłbym trzy. większego kombosa zrobić, ale przez tą jej cechę pasywną trochę się boję. Czyli raz, 2 i koniec. Bo ona zignorowała to 3 obrażenie. Widzisz. Miałem Czy ona nosa. zrobiła po prostu unik. No. Mm. Czy nie, akurat ona robiła regenerację. Dobra. Okej. Gryziesz lub szarżujesz? Gryzę teraz. Gracz otrzymuje tyle obrażeń, ile wynosi jego poziom obrony. O, fajnie, bo to jest moja najmocniejsza cecha. Raz, odrzucam kartę stąd. Jeśli odrzucisz tę kartę ze swojej ręki albo stali, natychmiast podnieś poziom tarczy o 2. Boom! Mhm. Uskok zrobiłem. No, I jeszcze jedną z łapy muszę wyrzucić. dać. Kurka wodna, ile już wyszło mi tych cech, no? Guys, 3 karty zostały. 3 karty, tylko jak ona będzie tam się regenerowała, to ja nigdy nie wygram tego. Mhm. Ale zrobię teraz taką akcję, a odrzucę sobie z ręki to. No Dobra. to nie zadasz 3 obrażeń? Zadam 3 obrażenia, nawet dlaczego, wiesz dlaczego? Bo odpala się mój czerwony mutagen. Mhm. I dzieje się to, że podnoszę tarczę o 2, Mhm. ale nie mogę ponad poziom. Dobra, to podnoszę 1 i zadaję raz, 2, 3 obrażenia odpalając mojego mutagena. Raz, 2, koniec. No i nie zabiję jej, ale teraz ona mnie bije ostatnią kartą, ale ja mam karty, więc przeżyję. Szarżuję czy gryzie? Gryzie. 3. Raz, 2, 3. No. Miałeś kartę.
Gratuluję, Łukasz. Dziękuję, dostałem trofeum od Ekimy. Co to za trofeum? Będę dobierał eliksir przed walką. Bardzo się cieszę. Muszę spalić jedną kartę z ręki. No i teraz Przemku, no cała nasza wiedza o Ekimy, no niestety. Więc sobie ją odrzucamy na bok. I teraz tak. Odkrywa się nowy potwór na lokacji 8. Jest już to potwór, czyli tu, jest już to potwór drugiego poziomu. Czyli podobnie jak nasza Manticora, tak? Tak, dokładnie. I jest to Przemo szepciucha, która się pojawia tutaj. Szepciucha się pojawia w Wengerbergu. Wyciągam jej dużą kartę z puli. Ojej, żetony odrzucone. No i teraz ja oczywiście na koniec swojej tury normalnie dobieram karty, a ty Przemo możesz już jechać, nie? Dobrze. Dobrze, tu oddaję Ci, Łukasz, te karty, z którymi walczyłeś. Tak, dziękuję. Ja muszę sobie spalić jedną kartę na spokojnie, wszystko przemyśleć na spokojnie, więc ty jedź, ja będę miał delikatne, no nie, no oczywiście wyrzucam to. Nie ma pytań. Wyrzucam tą kartę, tasuję, dobieram 3 i kupię sobie kolejną. Dobra, teraz sobie kupuję rzeczywiście krąg Art i twoja tura, Przemek. Dobrze, to ja w takim razie właśnie przejdę tutaj. Z karserem. I podnosisz jakiś atrybut. Podnoszę sobie atrybut, dokładnie. Muszę 3 zł już zapłacić. Płacę 3 zł tobie i podniosę sobie... Tak, technically to do banku. Tak. Czekaj, nie ma słabości nigdzie. 17, no właśnie, tu gdzieś powinno być. Obronę sobie podniosę. Dobra. I podnoszę tarczę o 1 czy do O jeden. Cały czas te rany się nie tak, zabliźniły. Tak. A ja po walce za to podnoszę do poziomu 3. Przechodzę, Łukasz, tutaj. Dobieram złotówkę z powrotem. A, tym, przepraszam, masz rację. Ja wszedłem potworem? Nie, no A, teraz tak. Potworem, którego ja zabiłem zresztą. No właśnie, nie? Monce. I dobierasz trop. Na co chciałbyś dobrać trop, Przemo? Ja bym chciał dobrać trop na Manticore może. O! 1, bliziutko. Z powrotem. Musiałbyś wrócić do KRSR. Ale ci odpalę tu misja, nie? Tak, poproszę. 17. Ale jak tam wejdę drugi raz, to mogę znowu wydać złoto i się podnieść? W jednej turze lokacji Raz. jedną możesz raz odpalić. Okay. Więc... Oj, Przemo. Gołym okiem widać, że wieś od kilku dni przygotowywała się do świętowania, bo ty jedziesz przekazać informacje do przyjaciela. Długie ławy wystawione na ryneczku uginają się pod ciężarem jedzenia i antałków. Jubilata zostajesz u szczytu jednego ze stołów. Nie wygląda więcej niż na 50. A miał mieć 120 lat. Przemo! Gdy się zbliżasz, opowiada akurat wójtowi o swoich ziołach na długowieczność. Medalion wibruje ostrzegawczo. Wystarczy chwila i rozpoznajesz wampira. No oczywiście, że tak. Przekazujesz życzenia od przyjaciela po pierwsze, czy B, informujesz wójta, że to wampir. To brzmi jak pułapka. Wszystko w tej grze brzmi jak pułapka. Ale przekażę mu Życzenia. Tak, jak jestem konsekwentny. Wampir bierze cię na stronę. Przyjaciel miał mi dać znać, gdy uzna, że zbyt długo już tkwie w jednym miejscu. Nietypowy wybrał sposób, trzeba przyznać, ale skorzystajmy z tego. Pozwól, że rozprostuję zastane kości u twego boku. Szut. I co tu się wydarza teraz? Przyłączył się do ciebie wampir, Przemo. Wampir Oskar, towarzysz. Elegancki, choć nieco staroświecki wampir, wyższy. Blisko pół wieku spędzone w jednej wsi sprawiło, że dziś nie do końca nadąża za duchem czasu i nie potrafi nadziwić się niektórym zmianom. Kiedyś to dopiero było, teraz to nie ma. Raz na walkę przed pierwszą turą walki przeciwnika obejrzy 2 wierzchnie karty z jego talii,
Odrzuć jedną z tych kart na jego stos kart rzuconych, a drugą odłóż na wierzch jego talii. Rozumiem to. Mega dobre w kontekście tych pasywnych ataków tych gości, nie? Mhm. Przemo, oddam Prawda. ci za wampira, kumpla, trofeum z Ekimy. Łukasz, Jesteśmy blisko, ty spotkajmy się. już się za chwilę szykuj, żeby się moją córką zająć lepiej. Dobrze, wiesz co? Zrobię ruch taki nietypowy. Tak. Nie pójdę po ten trop. No, dobrze. Nie pójdę po ten trop. Zdziwiło cię to? Nie. Czy Rozumiem. miało dla dramatyzmu tej sceny? Nie, absolutnie nie. Wybieram się natomiast do Wyzimy. Odrzucam 2 karty. Pozwól, że tak tutaj trochę powstanę. Tą odrzucę kartę Tak. Ty idziesz się ze mną bić? i tą odrzucę kartę. Dobra. I ja tutaj jest Drugi odwet wchodzi taka i sytuacja. fala gniewu. Jak ją lubię, masakra. Jak działa fala gniewu? Zadajesz jedno obrażenie. Mhm. Jeśli twój poziom tarcz wynosi 0 i już nie masz tu karty, już końcowa, to dodatkowe 2 obrażenia i tarczy ci do maksa. Czyli to trzymasz na końcu i wierzysz w gościa. Ale tego nie wiesz, to ja bym chciał. Tak? No. No to ci zostawię. Dzięki. Dobrze. I ostatnim moim ruchem, jaką funkcję ma w ogóle mglak? W pierwszej turze walki mglaka należy rozpatrzyć ten rodzaj ataku, który by więcej kart sprawi, że odrzucisz. Czyli jakby ja podglądam i wybieram, nie co walnie. Rozumiem. Walnie cię troszeczkę mocniej. Dobrze. No ale to ja w takim razie idę w jego stronę. Dobierasz miksturę, tak? Lub zmieniasz miksturę w petardę. A wiesz co? Poczekaj sekundkę. No to miksturę poproszę. Dobrze, proszę bardzo. Mhm. I co, walczysz z mglakiem? Tak, Ja bym się walczę nie z bał. mglakiem. No, 10 ja życia. sobie tasuję karty, rozumiem. Tak, i w ogóle tak, 5, sprawdźmy co masz. Tak. Ups, nie masz kart w ręku, ale jak, dobierzesz sobie Mhm. i jak odrzucisz fioletową z ręki, to 3 mu obrażenia zadasz. Tak, Czyli pytanie, czy znajdziesz, czy dobierzesz teraz fioletową, nie? bo dobieram 3, Dobierasz 3, zachowujesz z nich 2. Nie? to jest na samym początku. Tak jest. 3, a tą jedną odrzucam gdzie? Z powrotem tu? No na wierzchu odkładasz ją, tak. Ja będę musiał tą fioletową odrzucić, Tak jest, tak jest. No bo tak wiesz, nie? Przed walką rzucasz go znakiem po prostu, prawda? Znakiem Ard. Dobrze. Rzucasz go znakiem Ard. No dobra, na starcik. I on teraz w związku z tym 3 obrażenia dostaje. Raz. Ale beka w ogóle. Determinacja nic nie daje. Znaczy przepraszam. Dematerializacja nic nie daje, ale ona działa tak, że jak nie będziesz miał fioletowej karty w kombinacji, to on leczy się o 1 wytrzymałość z puli. 2 i 3. No i teraz Poczekaj, Łukasz, daj mi sekundkę, ja sobie tylko sprawdzę, jakie mam tutaj karty, bo może wiesz, to ma znaczenie. coś rzucisz. A tak czy siak Tak. teraz pierwszy jedzie Dobrze. bo ty nie masz tropu. Więc ja od razu mogę cię bić. On tak działa, że walnie cię i tak mocniej, więc no walną cię za 4. Czyli raz, 2, Tak, i 2 z wierzchu tutaj idą. 3 O! i 4. Ostre pazury spadły. A tego nie użyłem, nie? Ale to już za późno. Aha. No dobrze. Dobra, że mogę się odrzucić jedną. Poczekaj. On ma w tym momencie 6 życia. Czyli ja mam jedną kartę. No to ją zagram. Traci 1 życie, dobierasz sobie 2 normalnie z swojej talii. No i on dalej cię atakuje. No i ja mówię, że on cię szarżuje. 3 obrażenia. Czyli raz, 2 i 3. Ile mu zostało kart? 4 karty. Dobrze, to zagram taką kartę, zamieć, czyli po zagraniu kombinacji zagra jedną dodatkową kartę ze swojej ręki. Czyli zagrywam, dostaję 2 obrażenia. I tarczę podnosisz sobie. Ja podnoszę tarczę, ale dobieram jedną kartę mniej, czyli jedną kartę. Czyli jest raz i 2. No to ja mówię, że on szarżuje. 2 obrażenia.
Czyli raz spada i jedna karta okej. spada. Jemu zostało ostatnie życie, jakby co. Jeśli w twojej kombinacji znajduje się żółta karta znaku defensywnego i czerwona, okej. Dobrze. Dobrze. Moment. Ja muszę zagrać kartę, którą mam na ręce, tak? Tak. Mhm. Dobierasz karty więcej, czy dobierasz 2? Mhm. Czyli on wciąż teraz może... Ale poczekaj chwilkę, bo ja mogę jeszcze zagrać kartę podnieść poziom tarczy o 1 oraz dobierz o 1 kartę mniej na koniec walki. To taką kartę chciałbym zagrać. Podnosi swoje tarcze. O 1 podnoszę. W sensie podnoszę poziom tarczy, tak? Tak. Czyli masz na myśli to. Nie, tarcze poziom. to. O 1. Dobrze. Mhm. Tak, ostatnia karta. Poczekaj, ja w ogóle nie skupiłem się na tym, co on mocniej bił, bo powinienem sobie zrobić w głowie szybką statystykę, ale dobra, była szarża, to teraz będzie znowu szarża. Mhm. To jest atak specjalny. Mhm. Iluzja. Otrzymujesz 2 obrażenia. Mhm. Czyli tarcza spada i karta z łapy. W kolejnej turze ignorujesz symbole tarcz na kartach swojej kombinacji. Ale to już nie dotyczy, bo już on się wykrwawił, więc zabiłeś go. Okej. Ta jedna tarcza, bo jakbym zagrał 2 karty, jakby się tak skończyła sytuacja, To on wygrywa, bo on ci ostatnim Tak. atakiem dziabnął. a tak to o 1 kartę. Przemek, gratuluję ci. Wymęczony trofeum Glaka. Nie wiem, czy jakąś ogromną dumą bym to nosił na mieście. No ale na Okej. pewno z większą niż to, co było dotychczas. Dobierasz sobie trofeum i musisz spalić teraz jedną kartę ze swojej ręki, nie? Czy cały swój deck przeglądasz, jedną kartę zalecisz. Tak. Jeśli odrzucisz jedną albo więcej kart ze swojej talii wytrzymałości w wyniku ataku przeciwnika, dobierz jedną kartę po jego turze walki. Mhm. I coś teraz odrzucam, tak? A nam teraz wyszła Przemo Wiwerna na lokacji górskiej. Dobrze, odrzucam. Gdzie tam jest discard? Tutaj. Gdzieś? Na lokacji górskiej 3 weszła Wiwerna. Mhm. Dobra. Więc tak, ja idę w góry. Mhm. Ja rozumiem, że złotów pozostaje z tymi tarczami? No podnosisz tarczę do poziomu, nie? Aha. Dobieram złotówkę i dobieram sobie trop. Mhm. Pewną... No, z kim bym chciał walczyć? Nie wiem, Wiwernę to mnie potem pociągnie gdzieś na drugi koniec świata, a Manticory ty już trochę tropisz. Szeptucha, poproszę Szeptucha. Szeptuchę 16. Dobrze. Daleko. Ale nie, ja nie o tym, bo ja sobie znowu idę tutaj i w Kermoren za 4 podnoszę sobie obronę na poziom 4. Idę teraz do Banard. Podnoszę sobie alchemię i dobieram sobie miksturę. Dobieram sobie miksturę na razie. Mhm. Dobra, to sobie pójdę do Wyzimy tutaj. Mhm. I mógłbym coś podrzucać ze stosu, ale tego chyba zrobię to. Odrzucę odwet i magiczną pułapkę. Mhm. Niech to tu się pojawi bliżej. No i ja po swoim ruchu, Przemku, w tym wypadku Oj. ta karta działa tak, że jeżeli wcześniej była żółta, to jest plus 1 obrażenie zadaje. A sama w sobie daje A sama 3. w sobie 3, a jak jeszcze potem czerwono, to jeszcze 1. Piruet. Ile kosztuje? Musisz spalić kartę z łapy jakoś. Piruet jest piruet. No dobra. Plus 1, tak? Nie, to już A, wtedy, po prostu, okej. wtedy to ignorujesz w przypadku Okej, palenia. rozumiem. No dobra, no to ja w takim razie, Przemek, kończąc mój ruch, poproszę, idę się wyjść gdzieś tam poza miasto. Dobrze. We wsi przypuszczano, że ten dzieciak może być źródłem. Wezwano cię, aby się upewnić. Gdy za pomocą swojej mocy cisnął tobą o ścianę, Tak. nie pozostały żadne wątpliwości. Mówię im, jest źródłem. Poproszę o moją zapłatę. Upewniasz się, czy obecność źródła nie przyciągnęła innych magicznych stworzeń. B. Przekazujesz dziecko czarodziejom. Przekazuję dziecko czarodziejom. Jeśli chłopak rzeczywiście jest źródłem, pozostawienie go tutaj byłoby marnotrawstwem rzadkiego talentu. Plus czarodzieje może zapłacą. To jest moja myśl. Zadanie 4 Ben Art po wejściu na obszar 4.
Akurat jestem w okolicy czarodziejów, dziękuję. Dobieram sobie karty i kupuję sobie nową w tej postaci za 0 ze zniżką i jest twój ruch, Przemek. Dobrze. Dobrze, Łukasz. Więc w takim razie ja udam się najpierw tutaj. Poproszę kolejną Manticorę. A, no to odkrywasz. No ładnie. Jak ty rozpoczniesz z nią walką, to się 8 rzeczy odpali. Ups. Wiedźmini bardzo cenią kolec jadowy Manticory, który jest istotnym składnikiem alchemicznym wykorzystywanym podczas próby traw. Umieść 2 żetony złota na tym znaczniku i jak ty pokonasz Manticorę, to masz +2. Szut. To ja wiem, że jest cenny. Dobrze. Niektórzy, powinno być napisane, niektórzy Wiedźmini to cenią. Nie ci moi. To rozumiem, że leży tu. Tak, ja oczywiście odkrywam nową, przepraszam. Tak. Ja jestem tutaj, zgubiłem się w tym czytaniu. W Glenmore jest kolejna słabość Manticory. Rzut beretem, możemy powiedzieć. Dobrze, że przynajmniej szybkość masz rozwiniętą. Tak. Tu w ogóle masz poziom drugi, nie? Tak, to prawda. No zagrajmy, Łukasz. Jak już jesteśmy, Okej. co stoi na przeszkodzie? 2, 6 i 6. Ja mam 2 pary. Jaka jest u ciebie sytuacja? Ja mam 1, nie mam 3, 4, 5 i 6, 5 czyli i masz 6. kusi to, jedynkę w Żeby dwójkę i dwójkę. fulla. No ale nie, ja mam 2 pary i z tych 2 par wyczaruję fulla. Nie udało się, mam wciąż 2 pary. 2 na 6. Zastanawiam się, czy bardziej mi się opłaca teraz rzucić wszystkimi, czy 4? Ja kiedyś już tą matmę robiłem Tak? i nie pamiętam. Nie będę robił jej teraz na żywca, bo się Dobrze. przy widzach wygłupię, więc... Ja to czuję, że wszystko. wszystkie to więcej opcji. Zrobiłem to matmę teraz. Napiszcie w komentarzu, co było lepsze. 1, 2, 3. Czy teraz w drugą stronę mi zabrakło, Siekierkę mam na 6. kijek. Dobrze, no niestety, Przemek, no. Ajajaj. Ja mam nadzieję, że to jest wychowawcza partia. Tak, Nie można swojego planu finansowego budować w oparciu o hazard. nie można. Przy okazji, jako ciekawostka, podniosłeś atak, tak? Tak. Ojej. Dobrze, no i moim kolejnym ruchem podejdę tutaj sobie. Walczysz z Manticorą? Nie wiem, jeszcze się zastanawiam. Na razie, Ups, bo ty w ogóle nie, bo miałeś trop i nie masz tropu. Tak. ale na razie po prostu zapłacę. Kurczę. I na pewno chciałbym zapłacić 3 złota, żeby sobie podnieść alchemię, więc poproszę alchemię i... Czyli dobierasz miksturę, tak? Tak, I podnosisz sobie znowu mutagen. poczekaj. 1 z 3. Ty nie użyłeś, nie? Tego swojego mutagenu w walce? Ja miałem słabe kombosy, wiesz? Tak. Bo ja właśnie mojego użyłem. Dobrze, to taki mutagen. Zielony mutagen. Z czystej ciekawości. Ups. Czyli ty powinieneś teraz iść biga w żółte znaki, nie? Trochę bardziej chyba, no. Akurat w puli nie masz tych dostępnych, ale coś. Tak, widzę. No i właśnie, Łukasz, jestem w takiej sytuacji, że została mi 1 karta, Iść czy nie iść? Pamiętaj, że możesz, jak ci nie pasuje teren, to płacić złotówkę, żeby pójść tam, gdzie chcesz. której Nie? nie mam. Co? Nie masz szana? No ty masz na razie obietnicę gotówki. No ja mógłbym stracić tą kartę po prostu, Tak. albo spróbować już z nim zawalczyć. No to jak z nim zawalczysz, to jest też, jak przegrasz, to będziesz spowolniony, ale dobierzesz kartę 0 i trop. No to nie walczmy. No, też tak myślę. Nie ma co, Łukasz. Nie ma co. Chociaż... To poczekaj, żebym ja teraz przeczytał wszystkie twoje rzeczy, które się odbywają przed Dobra, grą. 1. Dobrze? Weź na rękę żółtą kartę ze swojej talii albo z discardu, to będzie zaraz 1. Ups, i 5. Kładziesz żeton i blokujesz, czyli bierzesz żółtą kartę sobie. Czyli tak naprawdę możesz sobie teraz wziąć tą, albo dowolną z swojej talii żółtą kartę na początku na rękę, czyli po prostu mocniejszą rękę będziesz miał. A ja 15 kart, raz, 2, Dobrze. 1, 2, 3, 14, 15.
Tak. To sobie tasuję. I teraz tak, poczekaj Łukasz. Przed pierwszą turą walki przeciwnika podejrzy 2 wierzchnie karty z jego talii. Odsłoń jedną z tych kart, odrzuć jedną kartę na stos kart odrzuconych, a drugą odłóż na wierzch jego talii. Czyli tak, dobrałeś, najpierw odpalasz towarzysza Oskara, patrzysz na 2 karty potwora, wybierasz jedną z nich do odrzucenia, a drugą kładziesz na wierzchu. To jest do odrzucenia. Okej. Uderzenie ogonem wywalone, karta wraca. Coś jeszcze robisz, czy już Manticore bije? Poczekaj. To się już wydarzyło, tamto się wydarzyło. No to bijesz. Dobra, to ja moim zdaniem Manticora gryzie. Jak tak tam na nią patrzę. Tak. Tyle, ile wynosi twój poziom obrony obrażeń. Czyli 3. Czyli wychodzi na to samo. Czyli 3, czyli 2, no tak, bo u góry też są 3. Raz, 2 i jedna losowa z ręki. Turu. O, ta. Nie wiem, czy ci popsułem coś mocnego, ale żółte masz tutaj pod mutageny, więc przepraszam z góry. Dobrze. I jest twój ruch. To sobie odpalasz szybkość, nie? Czyli dobieram 3 karty. 1, 2 i 3. I coś sobie zachowuję, coś odrzucam. Dobrze. To odkładam z powrotem, tak? No dokładnie tak. Dobrze. Bo efekt pasywny w ogóle nie działa, tak? Pierwsze wzbicie w powietrze jest przez Manticore zignorowane, A później już kolejne wchodzą. Tak. Dobrze. A efekt jest tak nieprzyjemny, więc... Dobrze. To ja w takim razie zagrywam taką kombinację. Dobra. 1, 2, 3, 4. I dobierasz +1 i to cofasz na rękę, nie? Tak, ale też to się odpaliło. 5. Dobra. Dobra, 5, to tak. Ja najpierw obrażenie przejdziemy. 1, 2, 3, 4, 5. Żadnych specjalnych ataków. Teraz wchodzi. Czuję to. Ale czyli to dobrze, bo by się zatrzymały. Tak, w sensie byłaby pauza w przyznawaniu i on akurat blokuje jedno, więc nie byłoby tak źle. Dobierasz sobie 4 karty i tą wierzchnią na łapę, nie? Tą wierzchnią na łapę, to spada. Dobrze. Dobierasz 4 stali swoje. 1, 2, 3, 4. Mam jakiś limit kart na ręce? 7. Dobrze. Dobra. Czyli mogę już jechać, czy coś cudujesz jeszcze? Możesz jechać. Dobra, to teraz Manticore gryzła, to teraz gryzie. Ale jednak dziaby cię jadowitym żądłem. Otrzymujesz 2 obrażenia, czyli jest 1 i 2. I uwaga. Przepraszam. 1 i losowa karta z ręki. Przecież jej cecha działa. I uwaga. Wyrzucasz 1 kartę eliksiru niewykorzystaną. Musiałeś szybko wsmarować, bo wiesz jak jest. Tak. Dobrze. I teraz... 7 kart jej zostało, Przebyk. 1 dobra seria i jest poskładana. Dobrze, no to ja zagram w ten sposób. Tak. 1, 2, 3. 3, tarcza. 1, 2, 3. Nic znowu nie wyszło z jej pasywnych cech, nie? 3, tarcza. Tak. I dobieram 4 karty, o jedno więcej. Tak. 1, 2, 3 i 4. Dobra, to ona teraz szarżuje. Ajajaj. 2 obrażenia tylko. Czyli 1 tarcza i 1 z ręki. Alternatywne wchodziła już 4 w ciebie. Nie wiem, czy cię to martwi, czy pociesza, ale... 3 życia zostały Manticorze. 3 życia mówisz. Czułem podskórnie, że ci się nie uda wygrać tej walki. Tak? No bo przed chwilą walczyłeś z mglakiem, dychą, ledwo. Dobrze, no to zagram tak. W ten sposób. 2 obrażenia wchodzą w Manticore. 1. Pasywka nie działa. 2. Zwykła. Okej. Dobieram kartę. Tak. No i teraz... Wóz albo przewóz. Czyli jak będzie 3 lub więcej, to przegrałem. Jak będzie 3 lub więcej, to przegrałeś, tak.
Dobra, no to ja w takim razie mówię gryzie. Obniżasz swój poziom ataku o 1 i dostajesz 1 obrażenie. Wygrałeś. Mhm. Ty dziadu. A na szarży przegrywałeś. Mhm. Jest. Shoot! No dobrze. Dobrze, Przemo. Są momenty w grze, które wymagają odczytania z tyłu. Tak. Manticora zwykle nie korzysta z żądła na końcu swojego ogona. Zawarta w nim trucizna szkodzi także jej, przez co bestia nie może pożreć ranionej w ten sposób ofiary. Dlatego pierwszą próbę uderzenia trującym jadem odczytałeś jako komplement dla twojego kunsztu w walce. I było jadowite żądło. Mhm. Dobra, Dobrze. może tylko ja to przeżywam. Tak. Do kolejnych prób postanowiłeś nie dopuścić. Szybki piruet, blokada ataku łapą i potężne cięcie, które skończyło walkę. O, Tak to wyglądało. stałeś ledwo na nogach. Ona się zlitowała nad tobą. Dobrze. Ajajajajaj. Najgorsze jest to... Wiesz, czego nie wziąłeś, Łukasz, pod uwagę? No, Że ja zmutowałem. no ja wiem o tym. Ja wielu rzeczy nie wziąłem. Jestem mocno zmutowany. Ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, zarabiasz 2 złota dodatkowe Mhm. oraz 2 złota standardowe. Mhm. Bo 2 złota, rozumiem, jest wciąż za potwora drugiego Za potwora każdego jest zawsze 2 złota. Okej. I idziesz do góry na torze, zaraz sobie Mhm. wyrzucisz karty, 2, spalisz za zmęczenie, ale masz ciekawą opcję. Z trofeum Manticory będziesz mógł... Zwróć 2 żetony złota do banku, aby wziąć na rękę wybraną kartę ze swojego stosu kart odrzuconych. O lo. Ale Manticora tu dorzuciła do pieca teraz. Dobrze, Łukasz. To ja w takim razie muszę przejrzeć swoją talię i wyrzucić 2 karty, prawda? Tak. Przemo, pojawia się pierwszy potwór 3 poziomu i ja komisyjnie decyduję się, że wprowadzamy trolla, który jest po prostu też z tego dodatku. Jaki jest, no to niech będzie. Pojawia się na północy na 4. Wszystkie potwory są na północy teraz. Wyciągnę sobie jego dużą kartę. Manticore już też możemy zdjąć pewnie. Tak, Manticora zabita. Więc w walce mamy Wiwernę, Trolla i Szeptuchę. Wszyscy u góry. Odrzuciłem 3, Tak. Nie, miałeś spalić 2 karty, nie? ale kupuję tam. Aha. Łukasz, Ale dawaj. musisz dobre 2 jeszcze, nie? Tak. O ty dziadu. Kupiłeś piruet. No dobrze. To jest nie po mojej myśli w ogóle, bo myślałem, że kupisz kartę z dołu, nie wiem dlaczego, żebym miał tańszą falę gniewu. No ładnie. 2 karty mam tylko, nie? Tak naprawdę i to. Dobrze. O la. A i pojawi się pierwszy potwór 3 poziomu, więc tutaj dokładamy karty. No, robi się Meksyk, Łukasz. Robi się gęsto, ale ja się Przemo nie boję. 3 poziomu chyba nie osiągnę, ale czuję, że jest dla mnie szansa na eksperckość w obronie. Tylko teraz tak, no dobra, to ja wiem co robię. Mhm. Idę na wody, czyli idę do Banard tutaj, bo tak, po pierwsze podnosi się mój poziom alchemii, a więc dostanę miksturę. Mhm. I odrzucę sobie jedną miksturę, żeby dostać petardę jedną. Mhm. Dziękuję bardzo. I teraz następnie czytamy kartę 4 dla mnie. Proszę bardzo. Bo ja tam... no ja źródło zaprowadziłem do czarodziejów. Ja liczę na zapłatę, bo A ty myślisz, że to jest Ciri? A. No nie może. Nie może, bo nie ma jej. No No tak, ale złapałeś mnie. Ja ciebie złapałem, chociaż bo widziałem twoją nadzieję w oczach. Przechadzasz się pięknymi ogrodami w siedzibie czarodziejów, podczas gdy oni testują dziecko. W końcu wzywają cię do siebie. Nic z tego. To nie źródło. Choć rzeczywiście ma w sobie nieco mocy. No ale to jest w ogóle klasyka. Że nie, to nie jest źródło, tylko tyle możemy panu zapłacić. Walczę z nimi. Zbyt mało, aby go uczyć. To, do czego doszło podczas waszego spotkania, musiało być zbiegiem okoliczności. A.
Zostawiasz dzieciaka samemu sobie. Tak. B. Zabierasz dzieciaka ze sobą. No zabieram ze sobą, nie myślałem, że będą jakieś pieniądze z tego. Mhm. Co, dostanę przyjaciółkę? Wiedźmin, niańka, mutant do zadań specjalnych. Oto ty. Dobierz 5. To nie brzmi chwalebnie, ale... No, ja mam wampira, a ty masz dziecko. Moim zdaniem to jest uczciwe. Uczciwa sytuacja. Towarzysz. No naprawdę mam fizycznie towarzysza Jardela. 2 towarzyszy nam wyszło w partii. Mhm. Okej. Obronnie. Dziękuję. Co on Cieszę działa się, jakoś tam? że w pierwszej turze walki potwór zadaje o 2 obrażenia mniej. O. Bardzo przyjemne. Dobra, Mhm. i teraz tak. Podróżując dalej, Mhm. nie tracąc czasu, Mhm. ja idę tutaj. I teraz tak, dokładnie tu, idę tu i w Wengerbergu wyrzucę kartę fala uderzeniowa 1, Mhm. żeby kupić, kurczę blade, co jest lepsze? żarówki też są dobre. Falę gniewu kupuję, dziękuję bardzo. Mhm. Ona jeszcze ma jokerowy ruch. Mhm. W związku z tym idę do Beauclair, dobrać miksturę. A czy to nie jest też tak, że jak się kupuje kartę ze środka, to ta pierwsza z brzegu spada? Nie, Nie ma tak, okej. tylko jak się kupuje tą za kasę. Okej, to wtedy. Tak. Ja kupuję to i dobieram miksturę. Mhm. I mam jeszcze jeden ruch. I teraz ten ruch to będzie ruch na południe. Art Modron, podnoszę sobie atak. Mm. No Mocne, i mocne. kończę moją turę i idę do lasów. Mężczyzna powożący zaprzęgiem ma długie, siwe włosy, znacznie przerzedzone łysiną. Przygląda ci się badawczo, poruszając nerwowo rękoma. Czujesz lekkie drganie medalionu. Nie jesteś w stanie dojrzeć, co takiego przewozi ten starzec. Jego głos przywodzi na myśl syczenie węża. Oj. Wieśmin? A, jedziesz ze mną? I co mu mogę powiedzieć? Tak lub nie? A lub B. Yy, A, przepraszam, bo to jest do przeczytania. A. Wskakujesz na wóz. B. Postanawiasz zaufać intuicji i atakujesz mężczyznę. Atakuję go. W końcu jest opcja, którą chcę wybrać z serca. Atakuję gościa. Czarodziej też Znak? chciałem zaatakować, ale... Znak, który miał tylko rozbroić mężczyznę, zwala go z wodą. Dobra, żartuję. Zasiadam się i kumpluję się. Pechowo uderza głową o przydrożny kamień. To niech to będzie nauczka dla nas wszystkich. Zajmujesz się ciałem, aby następnie przejrzeć skrzynię. Łukasz! Okej, taką masz naturę. No dobra, fajnie Wiedźmini są. Dobrze. Dobrze. Przemoc nie jest odpowiedzią na wszystko. Dokładnie. Dobierz tyle kart eliksirów, aby mieć 4 karty. W fazie trzeciej dobierz o 1 kartę mniej. A, no to dobieram 2 eliksiry. I dobierasz 1 kartę mniej. It's okay. It's okay. No i dobieram sobie karty Mhm. i kupuję sobie nową. Aha. Odwet. Nie, odwet mi się podoba. Ja kupuję sobie odwet. Chociaż kurczę, bo ci teraz stanieje strumienia ognia, ty go chcesz kupić, prawda? Nie, ja muszę wziąć zieloną. Ale tam jest na końcu co? Szare? Szara, no to jest podróż, ona daje Po dodatkowy co ruch. ci mówię w ogóle? Nie. Ja chcę wziąć pomidor. Kupuję odwet tak czy siak, chociaż no nie wiem. Nie kupuję tego. Kupuję zasłonę zieloną. A ty ci podobrałem naprawdę, czy nie? Nieważne. Ja nie będę ci podbierał, jaką chcesz. Naprawdę chcesz? Pomidor, nic nie mówię. Twoja tura, Przemo. Co tam wjechało? Coś, okej. Podobne do Tak. tego, co miałem. Dobrze. Więc ja, Łukasz, udam się, Łukasz, tutaj do ciebie. Walczymy. Nie. A ty możesz o tym zdecydować, czy to ja muszę o tym zdecydować? A, podnosisz atak, okej. To ty inicjujesz walkę. Mhm. Ale mogę z tobą zagrać w boksa. Możesz, no. Ja akurat potrzebuję kasy, więc to by się przydało. Mhm.
Kurczę, u mnie bez szału. U mnie 2 parki. Nie. Nie, masz parkę jeden. Mam Dobra, parkę ja mam jedną, parę przepraszam. dwójek i ja pierwszy przerzucam. Dobra, ja nie mogę stracić tych pieniędzy, one mi są pilnie potrzebne. No, Łukasz. Dobra, ja mam fulla, 4 na 2, twój przerzut. Dmuchnąć? Widzowie. Ciekawe, kto teraz dmuchnął w laptopa. Poczekaj. What? Dzięki, widzowie. A, ja już... Może powiedzmy, co się wydarzyło, bo może nie, ty rzuciłeś 2 dwójki i 3 czwórki. Ja miałem na początku parę piątek, dorzuciłem 2 jedynki i 5. Ja już w ogóle ja już miałem przygotowaną żarcik, że chciałem ci podziękować, że ty finansujesz mój rozwój, ale ty teraz ja twój. Ja czułem, że jedna kostka mi spada, więc ją przyskrzyniłem ręką. Patrzę, 5. I to jest oszukaństwo. Jest nagrane, że to wypadało i trzeba było przerzucić, ale już niech ci będzie. Dobrze, Łukasz, jest taka sytuacja. Teraz przypomnij mi, z którego jestem. Z kota jestem, tak? Tak jest. Dobrze. No to tak zrobię, że idę tutaj, Łukasz. Biorę w ogóle to. Najgorzej. To jest... Trójeczka już Na co? szeptucha. na szeptuchę. Nie, w ogóle to jest szepciucha. Tak. A, to rozumiem źle. Dobra. Szepciucha 3. Szepciucha ukrywa odebrane ludziom uszy w najróżniejszych miejscach. Dzięki nim zawsze wie, co się dzieje w okolicy. Zignoruj jej zdolność specjalną dzięki tej karcie. Fajno. Odbiera, czy ktoś jej po prostu... Rozumiem, dobrze. I to w ogóle spoko, bo ona psuje żółte karty. A ty grasz żółte karty i ignorujesz, że ona psuje żółte karty. Dobra, Przemo, no. Dobrze, ja, Łukasz, chciałbym podnieść moją funkcję specjalną. No to płacisz 4. No, najgorzej. Najgorzej. No i teraz, bo to jeszcze nie jest moja Nie. cena specjalna. 5. poziom wtedy dopiero. A żebym 5, to musiałbym wszystko podnieść jeszcze. No, albo 5 kasy mieć, nie? Czyli trochę coś zarobić. No, mi została karta niestety z górami, więc musiałbym dopłacić złotówkę, której bardzo bym nie chciał wydawać. No to możesz ją zachować na przyszły ruch po prostu i tyle, nie? I skończyć tu, gdzie jesteś. Też bym mógł, ale mógłbym się już gdzieś ruszyć. Czy to jest warte złotówki, Łukasz? Jeżeli ci zależy bardzo na kasie, to nie. To nie jest warte złotówki, to prawda, poczekaj. Bo ty mi podpowiadasz jakieś rzeczy, czy ty mi pomagasz? Jesteś moim kumplem teraz? Ja jestem twoim kumplem, no. Niezależnie od tego, co mi zabrałeś w grze, Przemo, ponad grą jesteśmy kolegami. Nieprawda, jak mnie psujesz, jak wygrasz, to jesteśmy Ty pokłóceni. chcesz, żebym ja tutaj został, bo tutaj wtedy przegram, tak? Jak zostam tu na dole. Ja nie mogę cię w ogóle atakować nawet w tym miejscu, więc mi by nie zależało, żebyś A w tu którym został. miejscu ty możesz mnie atakować? Nie mogę cię atakować w szkole, wszędzie poza szkołą mogę. Ja nie chcę cię atakować, Przemo. Rozumiem. Ja chcę wybrać inną akcję i eksplorować. No przecież są też inni gracze. Tak. Nie, to płacę tu, płacę złotówkę i idę i drugą złotówką gram w Poksa z tobą. To jest w ogóle, Przemo, twoje życie to jest hazard. W tej grze przynajmniej. No. W życiu normalnym to ja nawet zdrabki nie kupuję ani nic. Czyli tu musisz odbić sobie. Ja mam 3 trójki na start, Przemo. Tak? 3 trójki. Ma chłop, co go spotkałeś w barze i on teraz z tego robi Ja mam karetę. dobre rzuty, także wiesz. I on z tego nie zrobił nic, ma 3. Czy ja rzucam tymi 2? No nie. No nie będę nic. Widzowie? 2 pary. No niestety. Bardzo się cieszę. Wychowawczy aspekt cały czas mamy. Nie da się tylko grać na pokerze. Przemo, idziesz do miasta, czy zobaczyć, co się dzieje w okolicy? Okolice poproszę. 5 zł tam niech będzie. Powalone drzewo tarasuje trakt. Wyminięcie dębu nie stanowi problemu dla twojego konia, jednak kupiec, którego spotykasz, jest zdruzgotany. Lamentuje, że nie zdąży w porę na targ i nie będzie miał za co wykarmić rodziny. Może chcesz zobaczyć, co wiozę? Kastety, bełty, skóry? Tanie to i niezłej jakości. A. Pomagasz mu usunąć drzewo? Czy B. Kupujesz kastet za 1 żeton złota? A, nie masz złota. No to jasna sprawa. Mężczyzna jest wdzięczny za pomoc. Możliwe, że dzięki tobie uda mu się zdążyć przed zamknięciem targu. W podzięce podarowuje ci nieco zużytą kolczugę w formie tego, że podniesz sobie poziom obrony o 1, czyli tarcza w górę też.
ale dobierasz jedną kartę mniej w trzeciej fazie. Czyli dobierasz sobie 2 tylko i kupujesz. Dobrze. Trochę czasu straciłeś na przesuwanie drzew. Tak to trzeba nazwać. Rozumiem to, Łukasz, rozumiem. Dobrze, no to ja sobie wezmę kartę taką. Za 0. No niestety. Przemek, moja tura. Tak. Myślałem o tym trochę I co? i pójdę z tobą walczyć. Tak myślałem, że ty tak tylko jesteś moim przyjacielem udawanym. Ja ci powiedziałem przed chwilą, zostań tu, nie mógłbym cię atakować w szkole. A później powiedziałeś, to przecież ja nie chcę z tobą walczyć, możesz iść gdzieś, gdziekolwiek. Tak powiedziałem? To się nagrało. To przepraszam, to wycofuję się. Teraz przemyślałem i chcę walczyć z tobą. Zagrywam kartę wody, idę do ciebie. A może zagramy w pokera? Nie. Nie gram w pokera ani z tobą, ani z chłopami. I atakuję cię Przemo. Więc cały swój discard tasujemy ze swoją talią. Ja będę zaczynał. Gdyby byli inni gracze przy stole, to by mogli obstawić, kto wygra. Oczywiście obstawiliby Bartela ze szkoły niedźwiedzia, no to jest dosyć oczywiste. I Ja mam tą funkcję, że raz na walkę przed pierwszą turą walki tak, co tam masz? podejrzyj 2 wierzchnie karty z jego talii, odrzuć jedną z tych kart na jego stos kart odrzuconych, a drugą odłóż na wierzch jego talii. Nie jest to dobra sytuacja. No więc tu podglądasz te 2 karty i jedną z nich odrzucasz. No to odrzucam tą. Ja dostaję miksturę i zamiast dostać miksturę, to tą miksturę sobie wymieniam na kolejną petardę. Dziękuję. I Wykorzystuję jeszcze coś. ty? Co? Walka z Wiedźminem. Ale to petardy rzucasz w swoim ruchu dopiero. W twoim turze walki. Więc na spokojnie. A tu jest napisane wykorzystaj to przed utworzeniem talii wytrzymałości. No co tam masz, no? Wykorzystaj tę kartę przed utworzeniem talii wytrzymałości, aby twój przeciwnik No. tylko podczas tej walki obniżył swój poziom zdolności specjalnej o 1. To weź daj, trzymał ku pamięci, żeby potem podnieść. Dobrze, czy jeszcze coś masz przed utworzeniem talii walki? Nie? Nie, Dobrze. chyba nie. W takim razie ryfarze ze szkoły kota, ja rozpocznę. Dobra, to rzucam tak. Czarcią purchawę. Obniżasz poziom tarczy o 1, a ja dobieram 2 karty. A to oznacza, że tu też mi spada? Tak, to w dół. No nie obrony, tarczę, czyli tarcza ci spada. Okej, no. I Przemek złożyło się doskonale, niestety, dla ciebie, ponieważ odpalam mój czerwony mutagen. Czyli zadaję ci w sumie 1, 2, 3 obrażenia, bo rozpoczyna zielona karta i kończy czerwona karta ataku. Moją serię. Zielona wraca do ręki, więc dostajesz 3 obrażenia. I ja dobieram o 1 mniej, czyli dobieram 2. I w ten sposób skończyłem moją turę walki. Twój ruch, Ja proszę dobieram bardzo. 3 karty przed. 1, 2, 3. Tak. Dobrze. No i teraz poczekaj, daj mi pomyśleć. Na spokojnie. Zagrywam te 4 karty, czyli zagrywam tak. Dobra. Ulepszony znak Igni. Następnie tak. Ostre pazury. O kurcze blade. Następnie tak. Ulepszony znak Irden. A może jakiś podstawowy znak, czy wszystko? I odepchnięcie. Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5 strzałów. 1, 2, 3, 4, 5, 6 strzałów. Nie, bo tutaj idę przy 5, tak? tak, okej. Więc broni mnie moje magiczne dziecko w pierwszej turze walki, więc zostaje 3 tylko. I... Ja sobie tarczę buduję. I dobierasz dużo kart. Dobieram. 1, 2, 3, 4, 5 dodatkowo kart. Tak naprawdę dobierasz do 7, nie? Na maksa rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No 7. ja mam... Przemek, to nie będzie spektakularna tura. Zagrałam kartę odepchnięcia 1 i tak cię trochę odpycham. Co to się dzieje teraz? Podnoszę sobie tarczę jedną po prostu. I dobieram 3 karty. Na lepsze czasy czekam. No dobrze, to czekaj. To w takim razie czekaj, a ja zagram
tak, że zagram w ten sposób. Znak Yrden i tyle. O! Piruet. Nie! Raz, dwa, Znak Yrden 3, przeszedł 4, w piruet, 6, 7, 8 obrażeń. który przyszedł w rozpłatanie. No dobrze. Kto do mnie przyszedł i kto nie zaatakował? Ja bym chciał, żebyście widzowie zauważyli. Wyzerowałem się z całej talii. I tu ciężary. O, poczekaj. No nie. Raz, 2, 3, 4. I to jest kluczowe. Uskok. 5. Podnoszą się tarcze. 6, 7, 8. Dobrze. I rozumiem, że Koniec. to odrzucam. I... Dobierasz 3. Czyli po prostu to, co mi zostało. No dobrze, to nie poszło po mojej myśli, bo spadła dosyć mocna karta z mojego zestawu. Więc to jest minus, na pewno duży. Tak. I nie mam cofanek niestety na rękę, to też mi się nie podoba. A, przepraszam, Łukasz. To jeszcze mi się odpaliło. Jeśli w twojej ręce była żółta i zielona, więc jeszcze plus karta, plus obrażenie, więc tej też nie masz. Przepraszam. Bym zapomniał. Spoko. Nie ma problemu. Nie ma? Wiem, że jest, więc to się cieszę. Już bałem się, że narobiłem kłopoty. A Łukasz, ja mam mało kart, więc to wciąż jeszcze wiesz, nie? No co wciąż jeszcze? Coś tam musisz wyczarować, masz świetne karty, no. I żeś mi obniżył cechę, tak? Tak. Dobrze. No to w takim razie masz. Księżycowy pył, odrzucasz losową kartę z ręki. Jedną, proszę potasować. I coś mocnego. Bum, nędza. Matko. Ile masz kart w ręku? 4. Dobra, ja chcę cię teraz pokonać. Masz 4 obrażenia? 2, ale masz jeszcze tarczę jedną. Tak. Raz, 2, 3. Mam dokładnie 4. Poczekaj. Kombinuję. Mhm. No pytanie, co ty będziesz miał w ręku, no bo ja cię dziabnę i wiesz, czy użyć filtru Petriego i się wystrzelać tak mocno. Dobra, wystrzelam się mocno, przynajmniej niech ci będzie. Tak? Odrzucam kartę, żeby zadać 2 obrażenia, czyli filtr Petriego, trzecie, ostatnia mikstura, którą mogę użyć w tej walce. Proszę stracić 2 obrażenia, czyli jest raz i jedną kartę odrzucasz świadomie. Mhm. No okej, no i tak cię pokonuję. Raz, 2, 3, 4. Proszę. Tak. Przemek, stawiałeś opór, ale ja też bym tu poprosił Mhm. wierzchnią kartę ze twoich trofeów. Opowieści o lądowaniu kotów na 4 łapy można włożyć między bajki. W tym, w jaki sposób Wiedźmin runął na plecy po spotkaniu z swoją pięścią gracji i elegancji. Było tyle, co kot napłakał. Kumasz? Kumam. Że ty jesteś ze szkoły kota, czy nie kumasz tego? Tak, kumam. Dobra. Mocne to jest. Karczma tu jest zamknięta na ten moment. Nie można tu się bić. Ja wyrzucam wszystkie zużyte bomby i rzeczy. I na końcu... I teraz tak, Przemek, żebyś ty się też nie czuł taki zupełnie. Tak? To Bo tak. ty wchodzisz tutaj, tak? Dokładnie tak. Więc ja muszę się oczyścić. Wygrałem z tobą, więc ludzie obstawiali zakłady. Myśleli, że ty wygrasz, bo byłeś już znany. Ale nie bardzo, więc ja zarabiam 3 kasy. Jako zwycięzca. I trofeum dostaję i muszę się pozbyć karty. Ty, Przemek, przegrałeś w obronie. Co oznacza, że dobierasz kartę o wartości 0 teraz, stąd. Czyli może to być podróż albo odwet. Jakie one mają funkcje? Podróż? Podróż daje dodatkowy to jak zagrywasz ją jako ruch, to ona idzie 2 razy. Okej. A odwet, jak jest odrzucony, to 2 obrażenia uderzasz w przeciwnika. Jak go odrzucam Jak z go jakiego odrzucasz z powodu? ręki albo stali, jak tracisz rany. To jest trochę to, co ja mam, jak mi tam tarczuje się do góry. Wiesz co? Obie opcje są spoko, ale sobie wezmę chyba podróż. Ja to biorę w discard? Tak, bierzesz discard i tasujesz wszystko i dobierasz 3 karty. No. Ja spaliłem 2 karty wchodząc na 3. poziom, tak? Zdobywając drugie trofeum.
dostałem pieniądze, dostałem trofeum, tasuję, wykonuję mój trzeci krok, a ty możesz jechać Przemo i wykonywać To jest swoją moja turę. tura. Dobrze. No to nie, to robię w ten sposób, Dobra? że tutaj idę. I atak na 4. poziom. Nice. Następnie podróżuję. Raz i dwa. Możesz za kasę kupić, nie stać cię, ale możesz iść dalej. Albo to powiedzmy, że poszedłem tak. Raz, bo mogę być tutaj, tak? Tak. I wtedy kartę możesz z ręki tą spalić i z jedynkę sobie za nią dobrać, czyli jedną z tych 3. Nice. Tu jest 2, 3, 4 obrażenia, ale bez kombosiku, nie? Ale no i to znasz. No dobra, no to wymienię na to. Tak. No i masz jeszcze jeden ruch. Więc idę tu i podnoszę alchemię. Masakra, 4. poziom, Przemek. To znaczy, że 2 razy podnosisz mutagen, dobierasz mutageny. Tak? No, 2 razy. Bierzesz 3, zachowujesz jedno i potem znowu to samo I robisz. teraz jak ja będę chciał wejść na kolejny poziom, to Po prostu wchodzisz gdziekolwiek. na pole i wchodzisz. Masakra. Już zaczął się wyścig konkretny. raz, Ale- 2, 3. Czyli wybieram z tego, raz, 2, 3, wybieram z tego. Tak, i potem będziesz miał jeszcze przygodę, nie? To nie, drugi zielony jednak. Na spód i jeszcze jeden. Dobrze, no i czerwony. Jakby tak kolorystycznie to pasuje. Miasto czy okolica? Miasto. Ubrany w pstrokate szaty, Fircyk podchodzi do ciebie z prężystym krokiem. Potrzebuje pomocy w zalotach do pewnej damy. Jeśli przepędzę mutanta takiego jak ty, z pewnością urosnę w jej oczach. Zapłacę, stać mnie. Widzisz przecież te szaty. A. Zgadzasz się, jego szaty wyglądają na naprawdę drogie. B. Przepędzasz mężczyznę, pokazując mu, co to znaczy rozgniewać mutanta takiego jak ty. Możesz jeszcze raz powiedzieć A? Zgadzasz się, żeby pomóc mu w zalotach do pewnej damy, bo wygląda na bogatego. Albo B. Przepędzasz go, nie będzie z tobą pogrywał. No to powiem, że A. Mężczyzna po drodze opowiada ci o swoim planie. Im dłużej go słuchasz, tym bardziej żałujesz, że się zgodziłeś. Zgodziłeś się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ale słowo się rzekło. Zadanie masz na leśnym obszarze. Blisko, tutaj. Okej. I odkrywasz tam kartę. No i teraz Coś tam się dzieje. tak, dobierasz 3, kupujesz nową. 3 karty i kupuję nową. Dobrze. Ale wezmę podróż jedną. Przemek, mój ruch jest super prosty i super zaplanowany. Zielone dłuwod, czyli biorę sobie miksturę i zasadniczo odrzucę sobie las mariborski, żeby dostać kolejną petardę. Następnie zrobiłem w ogóle tutaj, zdobyłem trop. To jest clue. Następnie idę tutaj, Dol Death, więc po pierwsze słabość, wiwerny 1. Wiwerny często bywają mylone ze smokami, naturalnie. Trudno o większy błąd. Wiwerny są dalece bardziej plugawe. 2 złota mam do zarobienia, jak zabiję wiwernę. Dziękuję. I dostaję złoto na Dol Death. Jeszcze dodatkowo. I mogę wziąć kolejną misję na trop oraz w ogóle się pojawia informacja o wiwernie. Więc po pierwsze informacja o wiwernie się pojawia tutaj, słabość. A ja bym chciał szukać tropów na... Mam na wiwernę... Nie mam na wiwernę. Dobra, to na wiwernę. 9. Idę. Kolejny mój krok. Idę do Glenmore. Podnoszę zdolność specjalną. Nadganiam ciebie. Również wszedłem na 3. poziom. I dobieram sobie kartę mutagenu. Ups. Dobra, zachowuję niebieski mutagen, odkładam. Dostaję słabość, tym razem trolla. 3. Skalna skorupa na grzbiecie trolla jest niemal nie do przebicia. Jedynym sposobem na zranienie go jest frontalny atak. Ups, dobiorę czerwoną kartę, jak będę się bił. Dziękuję. Podnosi się nowe pole. Nowe miejsce ze słabością trolla, tym razem tutaj na 5.
I ostatnim moim ruchem Przemo Mhm. idę po trzecią słabość poznać. Mm. Także jakiś bije rekord, ale nie o to chodzi, Przemek. Nie to jest kluczowe. Tak, No. poznaję słabość szepciuchy. Mogę zapłacić, żeby zmniejszyć jej życie. Bardzo się cieszę, ale kluczowe jest to, Przemek, że w mojej szkole płacę raz, dwa, trzy, cztery, 5 złota, żeby podnieść sobie obronę na 5. poziom. Mm. A więc w trzecim kroku mojej tury Mhm. zamiast eksplorować, medytuję i wchodzę na trzecie trofeum. No dobrze. I mam obronę na 5. poziomie. Już nie ma tego trofeum za obronę, jakby ktoś pytał. Dobrze. Więc muszę sobie usunąć niestety 3 karty z mojej talii lub mojego discardu. I ty możesz już kombinować, jak będziesz się ruszał. Usunięte 3 karty. Niestety. Italię już naprawdę mam cieniutką. No tak. No to ja udam się na 7. Tak, czyli czytamy Czytamy. 37. Trochę się stresuję, Łukasz. A czy ja ci nie powinienem czegoś przeczytać też? Nie, bo ja medytowałem. Aha, okej, dobrze. W masce i kapturze zaczajasz się na samotną dziewkę wskazaną wcześniej przez zalotnika. Mhm. Kiedy obezwładniasz ją w załuku, za plecami słyszysz znajomy głos Fircyka. Zostaw ją, łachudro! Albo zajmie się tobą karmazynowy mściciel. Ups. Przemo, ja bym uciekał przed karmazynowym. Karmazynowy mściciel. A, Brzmi jak... odpowiadasz mu. To brzmi jak ksywka jest większa niż on sam. Nie? No Tam... niestety, ale uwaga. A, chyba karmazynowa pierdoła. Albo B, tylko nie karmazynowy mściciel. Obie to są... o matko, obie to jest podobna odpowiedź. No wiesz, idziesz już za party, czy się unosisz honorem? Jedynka to jedynka, dwójka, a nie, 1, 2, 3 to pierwsza odpowiedź. Czyli boisz się, udajesz się, że boisz. Tylko nie karmazynowy mściciel, odpowiadasz. Zalotnik atakuje cię zgodnie z planem. Wasze miecze krzyżują się parokrotnie, po czym uciekasz, zostawiając go z uratowaną niewiastą. Nad ranem odnajduje cię i płaci za pomoc. Dobierz 4 żetony złota. Był bogaty. Nice. Ale w tej turze nie możesz wykonać eksploracji i dobierzesz kartę mniej na końcu. Bo stracisz czas na głupoty z karmazynowym mścicielem. Tak trzeba nazwać to wprost. Jestem tutaj. Tak. Dobrze. W takim razie zagrywam podróż. Ups. To będzie krótka podróż. No bo sobie pójdę, prawda, tu i tu. Okej. Czyli w Wengerbergu możesz kartę zmienić na lepszą. Co tu mamy? I ty będziesz walczył z szepciuchą moją? Tak. 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 Tak, tak, tak. Ciekawe, myślałem, że Co to znaczy, że mogę spalić i jeszcze raz spalić? w tym wypadku dobierasz o kartę jeden droższą, więc tej nie możesz kupić. Ona musi mieć koszt Aha, okej, rozumiem. nadrukowany, więc tak naprawdę musisz 0 z ręki wyrzucić za jedynkę. Dobra, no to myślę, że wybór jest prosty. I biorę na rękę, rozumiem. Tak. Dobrze, no to bawimy się z Walczysz z szepciuchą. z szepciuchą. Tak. Nie masz tropu, ona będzie atakowała pierwsza, potasuj swój discard ze swoją talią. Ale pamiętaj, Łukasz, że przed pierwszą turą walki podglądam 2 karty, prawda? W ogóle co ja tasuję z czym? Już chrypy dostałem od tego wszystkiego. Dobrze. Życzę ci... Ty ignorujesz jej cechę specjalną, to pamiętamy. Ale działa twoja cecha specjalna. Podejrzyj sobie 2 karty, jedną z nich odrzucasz, a drugą odkładasz. Odrzucam tą kartę. Dobra, cyk. I to wraca. Okej. Ona leci pierwsza, tak? Tak. Ona gryzie. Dostajesz 4 obrażenia. 1, 2, 3, 4. No, ugryzła mnie fest.
Ciężko to widzę, cienko to widzę, Przemo. Ile ma życia? Raz, dwa, trzy, no 13. 3 karty dobieram. Dobrze. Dobrze. Dobra, no to chyba tak to chyba rozkminiłem. Okej, chyba jestem gotowy. Zagrywam taką kartę. Krąg Art, ok. Następnie zagrywam taką kartę. Znak Yrden. Następnie ostre pazury. Ajajaj. Żeby na samym końcu zagrać siłę sugestii. Okej, no to w takim razie będziesz miał raz, dwa, Poczekaj, trzy, tylko się cztery. zastanawiam, bo tu i tak dobieram 4 karty. Tu dobieram 5, 6, 7. To nie ma sensu, żeby to zagrywać. Chociaż ma sens, żeby to zagrać, bo odpalę mutagen, żeby mieć 2 żółte. Ale nie. Dobrze. Nie. No to zadajesz raz, dwa, trzy, 4 obrażenia, tak? I ten odpalam. Czyli żółta i fioletowa. Czyli jeszcze jedno obrażenie. O kurczę. Jedno Raz, obrażenie dwa, i trzy, plus 4, karta. 5. Dobra. Raz. Przemiana w kruki. Ja będę wybierał kartę w kolejnej turze. Raz, dwa, trzy, 4, 5. Przemiana w kruki drugi raz. Czyli co? 2 razy będziesz wymieniał, czy co? No nie, po prostu Okej. działa raz, nie? No Okej. i ty sobie dobierasz do pewnie Do 5, maksa. Do maksa. I moment. Dobrze, czyli dobieram 5 kart. Raz, 2, 3, 4. Ja czuję, że jestem tak widać, że jestem czerwony na twarzy, czy broda wszystko zakrywa? Ty jesteś, Łukasz, turbo czerwony na twarzy. Po prostu... No bo jest stresik. Ja się na nią sadziłem, a teraz ty się na nią rzucasz? Nie podoba mi się to zupełnie. Ale dobra, ja teraz podglądam. Odrzucasz 2 losowe karty z ręki. A właśnie, a mi się tu żadna tarcza nie odpaliła? Odpaliła mi się tarcza tutaj. Tak, jedna Prawda? tarcza wraca. Ale i tak Jedna odrzucasz tarcza 2 wraca. losowe karty z ręki. 2 losowe karty z ręki odrzucam. Tak jest. No dobrze, Łukasz, tak pogrywasz. I 0 obrażeń, tak? 0 obrażeń dodatkowych. No matko, jakieś słabizny ci spadły. Podróż. No jak można tak... Szepciucha! Wytrwaj! Dobrze, a teraz mógłbym w ogóle dobrać kartę ewentualnie. Ile zostało tam kart, mówiłeś? 7, tak? Dobrze, to zapłacę teraz to 2 złota. Żeby dobrać jedną kartę z powrotem. No to dobieram taką kartę z powrotem. No tak się nie da żyć, no. Czyli Łukasz, żebyśmy się umówili porządnie. Tak. Wiedziałem. Tak. No masakra. Znak Yrden i piruet. I zabita. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przemek, gratuluję ci tej wygranej. I teraz uwaga, witam na 3. poziomie. Proszę 3 karty spalić ze swojej talii. Feel the burn. Dobrze. Co ona ma za funkcję? Gdy zagrywasz kartę w fazie pierwszej, porusz się 2 razy, zignoruj symbol terenu pierwszego obszaru. Czyli taka podróż. Dokładnie tak. To przynajmniej już wiem, co odrzucić. Odrzucę podróż. Odrzucę drugą podróż. I jeszcze jedną kartę muszę odrzucić, prawda? Na 3. poziomie pojawi się potwór Skolopendromorf. W skrócie Yghern, ale może być. Okej. Niestety ja tracę wszystkie moje tropy i umiejętności, które miałem na szepciuchę. Dobrze, to odrzucam. Te 3 karty odrzucasz. No i tasujesz, dobierasz 3. I kupujesz jedną. Co? Myślisz, że zdobędziesz teraz punkt? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, no nie wiem. No, Wyverna, mamy... Widzisz, bo ja zrobiłem tak, że teraz nie zdobędę tego punktu z mutagenu. Wiem. Ale czułem, że gdybym to zrobił w takiej kolejności, to ty byś poszedł zawalczyć z tym i byś zdobył punkt. Więc utrudniłem ci trochę. No. Dobrze, to w takim razie odrzucę
tą kartę, żeby kupić tą kartę. Na Discord. Czy Tak. palisz ją? Nie, na Discord. O losie. Łukasz, to już nie ma tutaj żartów teraz. Przemek, spróbuję walczyć z Wiwerną. No oczywiście, że tak. No. Trochę mnie zmuszasz do tego, chociaż trochę nie. To znaczy teraz niby dałeś mi oddech, bo czuję, że ty nie wygrasz z potworem teraz walcząc. No ja teraz się kapnąłem, że ja nie pójdę przecież teraz po ten symbol. Teraz do mnie dotarło, że ja wciąż jestem daleko, nie? Ja z tobą mogę zawalczyć. Ty się... Możesz. Ja będę się chował w A szkole. ja miałem taki plan, No wiem, a ja skończyłem szkołę specjalnie. więc... A jak ty będziesz z nimi walczył, to zostaniesz na polu takim, że mogę z tą walczyć, tak? Wtedy? Nie. Zależy, Tak. gdzie pójdziesz. A, nie, on jest w szkole. Tak. Idę walczyć z Wywerną. Ukrywam się przed... Znaczy, tak wyszło. Ja mam honor. Dobra. Idę tak. Góry do Cintry. A to jest który poziom? 3. Odrzucam mikstury, żeby dobrać petardę. I teraz idę do Wyzimy, płacąc złotówkę, bo nie mam tego typu terenu niestety. I idę do Kermoren. I nie stać mnie na podniesienie niczego, niestety. No to mi się nie podoba, no ale już nic z tym nie zrobię. Aha, i w razie jeszcze, żeby coś tam... To te 2 karty w Wyzimie usunąłem, więc te się pojawiają. No Czy ty masz cokolwiek na Wiwernę? mam, że 2 złota zarobię więcej. Po mojej stronie tutaj chciałbym zaznaczyć. Przemek, wylosuj 15 kart Wiwerny. Ja tasuję moją pulę życia. Jak wygram, to wygram grę. Totalnie czuję, że nie dam rady. Więc to Tak? będzie... Ale tak szczerze? Szczerze. Czy tak pod włos mnie bierzesz? Szczerze. No ja się czułem, że 15 szepciuchą, na którą mam trop i na którą mam słabość znam, to okej, może. A teraz wchodzę goła ręka i nie mam nic, ale A powiedz mi, nie wiem, może to trofeum z obrony mi a coś da. powiedz mi, to jest który poziom Wiwerna? Drugi. Drugi, okej. Dobrze. Na 3, na 14, 15. Masakra to jest, nie? Po prostu masakration. No i teraz powiedz mi, Łukasz, co się dzieje? No, ja tasuję karty. I tyle. Ja decyduję? Tak, atakuję potwór, dokładnie. Mam ochotę to zostawić losowi i czymś flipować, co wypadnie. Co ty na to? Przed utworzeniem... A, jeszcze dobieram jedną kartę eliksiru. Przed startem. Mutagen raz na walkę... No dobra, jedziesz. Szarża. Wiwerno. Szarżuje cię, Łukasz. Śmiało. Gracz usuwa jedną kartę ze swojej ręki. Jeśli nie ma kart na ręce, usuwa... A nie masz na ręce? Nie. Usuwasz wierzchnią ze swojej talii wytrzymałości. Oślepienie. Nie ma Znaczy, oślepienia? W ogóle nawet nie chodzi o to. Ja bym chciał stracić te, żeby odpalić sobie moją umiejkę. Tak. Dobrze, jest mój ruch. Nie mam kart, ale walczyłem kiedyś z kotem. Dobieram jedną kartę. Cyk. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. I teraz jeszcze na spokojnie. Dobra. Atakuję za 1. Znaczy za 2, przepraszam. I dobieram 3 karty. Dobrze. No to ja cię, Łukasz, gryzę za 4. Raz, 2, 3, 4. Dobra, poziom tarcz na 0. Dobra. Dobra, to odpalam zbroję moją, czyli rośnie mi tarcza o 1 i dobieram 2 karty. To jest raz na grę? Raz na grę, raz na walkę. Poszło. Nie jest tak tragicznie, jakby mogło być, wiesz? Więc atakuję. A co on ma? O, dobrze. Co przeczytałeś? Ogłuszenie ogonem, że twoja pasywka jest taka, że mi wywala kartę z ręki z największą liczbą przedłużek. Więc ja szybko używam te, co mam. I atakuję ciebie za 4. Raz, 2, 3, 4. Ale ja muszę po kolei patrzeć, tak? No, odkrywam. Raz. 2. Poczekaj, bo ja najpierw... jeszcze nie dobrałem, więc dopiero teraz odrzucam tą... to ja mogę ją użyć, no. Dobra.
3 i 4. Dobra, ja teraz dobieram po ruchu. Raz, 2, 3. I teraz ja coś zrobię, 5. tak? Teraz ty atakujesz szarże lub gryzienie. I myślisz, że szarża, a ja znowu gryzę. 5. Jak ja... Raz. A, przepraszam. Trofeum obrona, gdy odrzucam, podnoszę o 2, bo mi odrzuciłeś z ręki. Więc wchodzi teraz. Raz, 2, 3 i dopiero z ręki 2. Odwet, 2 ataków w ciebie. Mhm. Ale to znowu może coś wejść pasywnego, czy nie? Nie, no, weszło. Odrzucam największą liczbę przedłużek. To jest, co ci pokazuje uczciwie, że to jest to. Tak. I jeszcze w ogóle jedno muszę odrzucić tym atakiem Tak. przed chwilą, nie? Cały czas jestem do tyłu. Mhm. Tylko zrobiłem szybki odwet. No nie mogę wyrzucić tego. A, dobra, mogę. Uskok. 2 tarczy w górę. Dobrze. I teraz grasz. Nie robię tego. Mhm. To nie jest ten moment gry. Mhm. Ile masz żyć? 4. A ty tam masz tam jakąś tą specjalną kartę, tak? No, I co ona robi? nie mogę powiedzieć. To nie jest to, nie ten kolor! Łukasz, oddychaj. Oddychaj. Dobra, niech będzie, że zrobiłem ten uskok i niech będzie 2 tarczy w górę. Dobra, poczekaj. W ogóle... Nieważne, miałem bombę, którą mogłem te 5 ataków zmienić w 3. Zaraz, Łukasz, zaraz. Pamiętaj, co ty masz. No. Zagrywam. I odpalam mutagen. Czyli jest zielony i czerwony. Mhm. Seria, więc zadaję dodatkowe obrażenie i podnoszę tarczy. Czyli mam raz, 2 w górę tarczę i zadaję ci raz, 2, 3 obrażenia. Mhm. Jeszcze, tak? Tak. Dobrze. No została mu jedna karta. A, bo jeszcze patrzymy co po kolei. Tak. Przedłużki odrzucam z ręki. No nie wiem, tu wszystko już jest ciężkie. No, ogłuszenie ogonem. Nie ma. Ostatni atak wiwerny. Ja mam 4 życia. Mam 4 tarcze. Gryzę. A gryzie gracz obniża swój poziom obrony, a otrzymuje 0,1-2 obrażenia w zależności od tego. Nie tracę obrony, bo już mam mistrzostwo. Naprawdę szczerze nie wiedziałem, że mi się uda. Ale mutagen, ale trofeum obrony. Gratuluję, Łukasz. I wiwerna. Ty mnie jakoś tak po prostu prześcignąłeś w trakcie. Ja Tak. chyba tu już nie policzyłem ruchów jakoś bardzo, ale no. Wiwerna atakowała zajadle. Próbując przebić się przez swoją obronę. Przez moją obronę? Dobra, nieważne. Potem sobie poczytam samemu. Słuchajcie. Ty mnie zaskoczyłeś, że mnie zaatakowałeś, wiesz? Ja zaskoczyłem siebie. Tak? Jak stałeś tutaj, przeanalizujemy... Słuchajcie, pozwólcie, że sobie z wami przeanalizujemy partię. Po pierwsze, pewnie jest tak, że w jakichś tam rzeczach się mogliśmy gdzieś pomylić, coś czasem nie tak odkryć, może nie przetasować. Za to przepraszamy. Staraliśmy się grać na tyle sprawnie, na ile możemy, ale nagrywanie i emocje biorą górę. Tak. Analizując partię. Na początku poszedłeś mocno i myślałem, że mnie będziesz cały czas z przodu. Wyskoczyłeś o jeden przede mną i myślę, że gdyby został tu w szkole, to bym nie miał takiej łatwości. Gdybym został w szkole i co No, zrobił? bo ja bym nie mógł ciebie atakować. Aha, okej. Wyszedłeś tutaj, jesteś o 2 karty słabszy ode mnie i czuję, że mam szansę cię dziabnąć. Ale uwaga, to nie był w ogóle blef. Ja powiedziałem ci, zostań tu, bądź bezpieczny i ty idziesz. W momencie, kiedy tu mi zabrałeś kasę, ja mam 4. I ja tutaj miałem do zdobycia 5, którą potrzebowałem na obronę. Ja już miałem plan. I ty przyszedłeś i pokerem mi go zepsułeś. Ale z drugiej strony uczciwie wyszedłeś i powiedziałeś, Łukasz, bijmy się o te pieniądze. I w ogóle nie miałem... Bałem się... Poszedłbyś na wiwernę, jak ja mnie poszedł? Oczywiście. Tak? Masakra. Ja poszedłem na cokolwiek, no bo to już jest, wiesz, nie? Że już czujesz Zresztą ja presję. czułem się mocny dosyć, Tak? wiesz, no. Ja się czułem, tak słaby się czułem po zdobyciu tego trofeum obrony. Jak gra mi kazała odrzucić, to ja patrzę, mam kilka szarych kart i zielone. Więc to jest Nie, jakiś... ja czułem, że miałem mocny deck
I miałem mocny deck pod moje mutageny. Ja miałem, Miałem- uwaga, najmocniejsza karta, taka pojedyncza, jeśli chodzi o obrażenia, to wciąż była moja bazowa 2. Tak? Ja nie kupiłem żadnej czerwonej karty ataku. A tu już chciałem pod koniec, bo wyszło, ale Ja wiesz, że cały czas ten piruet odpalałem. Miałem piruet. Miałem dużo żółtych i takich, wiesz, innych do odpalania sobie, nie? bałem się trochę kupić tych kart, co się pali karty, żeby je kupić je. Bo i tak czułem, że jestem pod kulek z odrzucaniem kart. Tak. Tego mi się ani razu nie udało odpalić. No, a i też na przykład jak odpalałeś te swoje pazury, to też nie używałeś ich z inną niebieską, a to by ci pomogło. W jakim sensie? No bo ona jak się odpali, nie wiem czy je nie osunąłeś, ale jak ona się odpali z inną niebieską kartą, to wtedy się odpala na dole cecha. No nie jej. Czyli ją się opłaca, wiesz. A, ja jej w ogóle nie czytałem. Ją się opłaca rozpocząć i potem Jeśli pociągnąć. w tej kombinacji znajdują się co najmniej 2 niebieskie karty szybkiego ataku, podnieś swój poziom tarczy 1. O. To jak ty to zagrywałeś? Tak. To ja patrzyłem w twoje kombinacje, nie wychodziło i miałem w sercu, szkoda. Ale już nie mówię, myślę, że też wiesz. Nie, w sensie ja nie przeczytałem, ja to przeczytałem przy zakupie, widzisz? Bardzo mi się A fajnie... nie wiem, czy to w ogóle użyłem. Bo tutaj jest tylko jak masz niebieską przeduszkę. A, to jest ta niebieska. Dobra, mam to. Już byłem, ale miałem jeszcze jednego asa w rękawie na wiwernę, bo już byłem na 0 i wtedy by się No tak. odpalała fala gniewu, czyli maksuję tarczę i uderzam 3. No tak. No to jest, wiesz, No. to i miałem las mariborski, który mógłby mi to cofnąć. No jednak miałeś, wiesz, te karty, które odrzucałeś i też ci zadawały obrażenia, to też trochę zadałeś obrażeń mi. No właśnie, ty się Znaczy, trochę... wiwernie. Ja widziałem, że ty nie kupowałeś tych kart, które działają jako odrzucone. Nie kupowałeś ich. Chyba, że Ja ostatnio podróże kupiłem kupiłeś, nie? podróże, bo wiedziałem, że muszę nadgonić, żeby tam cię, wiesz... No, a ja miałem odwet Tak. i uskok i mi siadały. Ja, wiesz, w pewnym momencie zapomniałem, że nie można zdobyć 2 punktów naraz. A, bo w jednej chciałeś turze. pójść po mistrzostwo i zabić potwora. Tak. Albo walczyć z tobą, no. A to nie jest takie proste. Emocji mnóstwo. Już w pewnym momencie, Łukasz, się zastanawiam, czy ty tutaj nie zejdziesz, nie będę musiał cię reanimować w trakcie twojej ostatniej bitwy. Jak jeszcze zapomniałem, a miałem specjalną petardę, która by... A i dobrze, i tak się udało. Tak. Więc widzicie, tak wygląda gra w wersji podstawową Wiedźmin Old World razem z dodatkiem, który widzieliście, że polega na tym, że mamy karty dodatkowe, polega na tym, że mamy petardy, polega na tym, że mamy specjalne mutageny i są to dodatki, których używaliśmy. Są dodatkowe karty, mocno graliśmy pod mutageny, mocno zbieraliśmy wszystkie te żetony, które pozwalały nam osłabiać potwory. Korzystaliśmy z nowych kart, więc myślę, że jest to bardzo fajny dodatek, jak już tak sobie go recenzujemy. Tak, zrecenzujemy go sobie. Tak, a jednocześnie myślę, że on nie wydłuża nam jakoś bardzo gry, albo nie powoduje, że gdzieś tam rozłażą się jakieś rzeczy, które były fajnie zbalansowane w wersji podstawowej, więc gratuluję Ci, Łukasz. Ja chciałem powiedzieć, jak już recenzujemy ten dodatek, że naprawdę mi się przyjemnie grało z odkrywaniem tych słabości, z kombinowaniem z nowymi kartami. Mutagen, który zdobyłem na początku, dosyć fajnie mi ustawił kombosiki, bo mogłem robić zielony-czerwony i to mi pomagało w Fajnie w ogóle mieć mutageny, które się po części pokrywają, nie? No, więc dużo rzeczy tutaj się naprawdę działo. Jak widzicie, no jest tego trochę więcej. Nie polecałbym grać za pierwszym czy za drugim razem z tym dodatkiem. Myślę, że trzeba by było zagrać sobie pewnie lekko 2-3 partie w samą podstawkę, albo ewentualnie w drugiej, w trzeciej partii zacząć dokładać jedną rzecz. Ja bym tak sugerował. Bo mała rzecz petardy, ale już dodają decyzyjności i tego, co mam dostępne. Mutagen, mała rzecz, ale znowu decyzyjności dodają tego i jak ich nie wykorzystam dobrze, to trochę tracę. Więc ja wolałbym lepiej wtedy grać z podstawowymi kartami, że je dobieram, prawda? No i na pewno już wyższy poziom trudności to są te specjalne karty i ogarnięcie potwora, który ma specjalne cechy, które ma tą cechę pasywną. I jak widzieliście, czasami wchodziła jedna karta ataku, czasami więcej. Te pasywki też różnie oddziałują, więc tu trzeba też trochę głębiej wejść w to, co mamy w Wiedźminie. To prawda. Bardzo chciałbym pochwalić monety, bo się bardzo przyjemnie z nimi gra. Ja gram pierwszy raz z monetami prawdziwymi. No i oczywiście figurki, które są cieniowane, no to też jakby zupełnie już inny experience. Mam nadzieję, że ten gameplay troszeczkę osłodził Wam oczekiwanie na Wiedźmina. Na Kickstarterze i na Zagram w to staramy się na bieżąco mówić, jak ta sytuacja wygląda, więc tam też możecie więcej informacji na temat tego procesu zasięgnąć. I
Ja się bardzo cieszę z wygranej. Nie mogę się doczekać, żeby wykorzystać nagrodę. Pójdziesz Przemek? drugi raz na Awatara? Ja nie pójdę drugi raz, ale oczyma wyobraźni już widziałem w pewnym momencie partii, jak to ty przywozisz Maję do mnie i ja mówię, cieszę się nawet, fajnie. Fajnie, że możesz wyjść z Izą, oczyma wyobraźni widziałem już to, jak o tym mówię mojej żonie. że wychodzicie. Bo ja jej dzisiaj napisałem, Iza, jakoś musimy zrobić to tak, żeby córkę komuś oddać na 3,5 godziny. Mam 4 z dojazdem. Przemo, ja chciałem ci powiedzieć, że pomimo tego, że wygrałem, to chętnie tak po przyjacielsku i tak przyjmiemy Maję, żebyście wyskoczyli do kina. Więc to tak, ale ja też mój prezent też wykorzystam. Czyli jednak wrócę Iza nie wiem, na tarczy, z tarczą, obok tarczy, ciężko stwierdzić. Łukasz, to daj skitelsy, żebyśmy jednak zakończyli tutaj w jakiś porządny, nasz zwyczajowy sposób. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, bo oglądasz nas ze względu na Wiedźmina, to naprawdę nie krępuj się, zostań na dłużej. Lajkuj, subskrybuj, obejrzyj wszystko wstecz 10 lat. Myślę, że to żaden Netflix temu nie dorówna. A widzimy się z wami oczywiście za tydzień, odpowiemy na komentarze. Jak widzicie jakieś kwestie, które są do rozwiania, no to na to będziemy odpowiadać w komentarzach. Pytania do zasad, które się może w trakcie pojawiły, albo wyłapanie jakichś naszych błędów w komentarzach. I na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Cześć.